tłumaczę. Czas, wiesz, Boże, nie umiem mówić. Na tych saniach jechał. Pokazuję do nich. O? Mam z nim gadać, czy go zabić? Gadać. Przed chwilą Nie powiem też jeden. byłeś taki ohoho, milutki w ogóle. Ale żeby zbić ich z tropu od samego początku mojej, że tak powiem, przemowy. Dobra, Majki, pogadajmy. Pamiętasz, jak się ostatnio skończyła nasza rozmowa? Więc żadnych dziwnych ruchów. Ani ty, ani twoja ekipa. Teraz będziemy rozmawiać na moich zasadach. Ja i moja ekipa was otoczyliśmy. Nie macie żadnych szans. Więc oddajcie nam dziewczynę, samochód i zwierzaczki i będziemy w drodze. No to raz. Spróbuję go przekonać. Nie wiesz, że to zrobiłeś. Strzelasz do niego? Oczywiście, że tak. Niedawno w jednej z osad spędziliście trochę więcej czasu. Pomagaliście mieszkańcom przygotować się do nadchodzącej zimy. I gdy zbliżał się czas, w którym już wiedzieliście, że musicie ruszać w drogę, pewna kobieta poprosiła was o wykonanie jeszcze jednego zadania. Było to dostarczenie dziewczyny do innej osady, oddalonej około 10-12 dni drogi z tej osady. Dziewczyna nazywa się Annabel, ma 16 lat. Jej matka dostała bardzo dużą ilość kapsli w zamian za to, że kiedy dziewczyna skończy 16 lat, zostanie dostarczona do swojego przyszłego męża i ten czas właśnie nadszedł. Dziewczyna niedawno skończyła 16 lat i jest gotowa, by ruszać w drogę. Szczerze mówiąc, nie wie, kim jest jej przyszły wybranek, ale z tego, co matka opowiadała, to bardzo sympatyczny starszy pan. To jest starszy. W tym świecie ktoś, kto ma 30 lat, to już jest ktoś, kto już jest w sędziwym wieku. Natomiast jest to człowiek, który jest w jakiś sposób, można powiedzieć, w tym świecie zamożny, bo jeżeli komuś nie brakuje jedzenia, to można powiedzieć, że żyje w dostatku. Właśnie rozpoczął się 4. dzień wędrówki. Podróżujecie wy i Annabel. Jesteście na bezdrożach. Scena jest wasza, jeżeli chcecie. Bardzo lubimy Annabel. Jest bardzo ładną dziewczyną. Ma... Nie takie było pytanie. Mam jeszcze kupę żarcia. I tak podchodzę Jest... do Ruby, tak żeby Annabel nie słyszała tej rozmowy. Bas? Tak właśnie zastanawiam. Czy chcemy ją doprowadzić tam w ogóle? Nie tak się tylko pytam. Ważna sprawa dla Johnego. Wynagrodzenie za odprowadzenie tej dziewczyny dostaniecie dopiero, kiedy odprowadzicie ją do jej przyszłego męża. Od niego. To on ma wam zapłacić. To zmienia postać rzeczy. Dziewczyna jest bardzo przedsiębiorcza. Kiedy przychodzicie na obóz, nie siada, nie wiedząc, w co włożyć Tak jak ręce, Johnny. tylko zaczyna zbierać opał. Ona cały czas zaczyna robić. Jest od dziecka wychowywana w świecie, w którym jest bardzo ciężko i wie, że czas jest bardzo ważny, jeżeli chce się przetrwać, więc go nigdy nie marnuje. Chętnie odpowiada na pytania, jeżeli jakieś macie. Jeżeli nie, to po prostu Macie. podróżujecie. A już czas? Znaczy ja zawsze jestem za. Za czym? Za tym, żeby odpocząć. A ja bym ją odstawił i do zadań. Ile nam zostało drogi? Około 6 dni, 5 dni. O! W zależności jak No ale to w dzień idziemy. ruszacie dalej i żeby może przyspieszyć trochę ten proces, to powiem, że tego dnia już się do momentu, kiedy idziecie spać, nic nie wydarzyło. Okej. Kiedy szykujecie obóz, oczywiście rozmawiając ze sobą, jeżeli chcecie, to możecie oczywiście ze sobą rozmawiać. Nie chcę. Glum nie. Chcę? Nie chcę. Glum nie chce dzisiaj. Glum jest już zmęczony. 5 dni idziemy. No to 5 dni. Kiedy zaczynało zmierzchać, wydarzyło się coś, co nie wiem, kto z was już wcześniej widział, ale zaczął padać śnieg. Nie wiem, czy Nie widziałem. to jest świat, w którym przez radiację, przez zmiany klimatu wywołane bombami nuklearnymi, ten śnieg
Różnie. Czasami nie pada przez 10 lat, czasami potem pada przez kolejne 2. Nie wiem, czy kto z was widział już śnieg? Ja nie. Ja w telewizji. Ja widziałem. Telewizorze znaczy Ty widziałeś? z kasety. Słyszałem słowo śnieg. Ja Widziałem. pamiętam, ale to tak z historii, że coś tam było w zasadzie. Chodzę. Łapy. Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Bardzo dobry. Śnieg jest trochę kwaśny dla ciebie. Ale to mi się podoba. Tak, ale tak czy inaczej rzeczywiście jeszcze nigdy nie byliście tak daleko na północy. Kiedy przygotowaliście obóz, wieczorem słyszeliście wycie kojotów, wilków może, gdzieś daleko, daleko. Natomiast zapach supermutanta zdecydowanie odstraszał. Czy ten zapach to jest taki zapach, że my też mocno ten zapach czujemy, czy to jest tak, że tylko taki Ja nie wiem, prosty? powiedz mi. chyba Już się chyba Czujecie? przyzwyczailiśmy, tak. Na pewno supermutanty pachną charakterystycznie. Jest to ktoś, kto jest na szczycie łańcucha pokarmowego, dlatego nie jest on pierwszym wyborem wilków, które jeszcze nie są tak głodne, bo zima się dopiero zaczyna. No, Taki super zapach. Super. tak. No przykro mi, napiszę, że się zakłamała. Ja się napiję. Jedyny plus to, że można zagotować tą wodę, przefiltrować czy coś tam ze śniegu. To. Ile śniegu napadało? Z centymetr? Tylko- Pada coraz mocniej. Prawdopodobnie rano już będzie jego cienka warstwa. Na razie jeszcze nie będzie. Tabletki czyszczające. Udało wam się znaleźć na obóz jakąś starą, opuszczoną chatę przy drodze, więc na głowę wam nie pada dzisiaj. Anabel jakoś zaczyna rozmowę, czy jak się nikt do mnie nie odzywa, to nas słucha? Ona siedzi cicho, jest trochę zestresowana tym, co ją czeka. Być może będzie to życie lepsze niż wcześniejsze, które było pełne ciężkiej pracy, dzielenia racji żywnościowych, ale z drugiej strony każdy z was zdaje sobie sprawę, jakie będzie miała obowiązki jako nowa młoda żona i niekoniecznie jej się to uśmiecha. No, poradzi sobie. To nie jest ciężka robota. Ja podsuwam się tak do Ruby. No co? Są cięższe prace. W kamieniołomach na przykład. Wiesz, co dużo zależy od punktu siedzenia. Johnny. Buba, się odsuwa. O, ona jest głodna pewnie. Tak, trzeba było zapolować. Możemy iść. Patrzysz na mnie? No, ty jesteś ekspertem od przetrwania. Ja jestem tutaj tylko od gadania. Ty jesteś od strzelania, a strzelający... No, strzelanie. A Buba jest dobrym tropicielem. To jest dobre pytanie. Anabel, masz ochotę coś zjeść też? Obojętnie. W sumie nie wiem. Nie jestem. No, nie jest. Musisz być troszkę bardziej zdecydowana, jednak. Ja jestem. Tak, ja wiem, że ty jesteś. Buba, ty zawsze jesteś. Moje wybory i tak nie mają znaczenia. Bierze jakiś patyk, zaczyna rysować pentagramy na ziemi. Trochę mają, ale... Wiecie, no. Jakby... Co zaczęła malować? Pentagramy na ziemi. Brawo. A jest ubrana na czarno? Nie, po prostu taki wyszedł wzór patykiem. Przez przypadek. Tak. Dla niej może to jest gwiazdka, no, z nieba, więc... Dobrze, że nie gwiazda rosyjska albo chińska. Jak ci... A słyszałam o Chinach. To ci, którzy zaatakowali nas kiedyś bombami. Jako pierwsi, prawda? Tak podobno było, no. Tak mi matka opowiadała. Czyli jednak miała rację, a nie wierzyli jej. A co ci mama opowiadała o tym, co będzie teraz z tobą działo? Słuchaj, no, mam już 16 lat, jestem dorosła od przynajmniej 7. Więc wiem, jaki jest świat, wiem, co mnie czeka, ale nie cieszy mnie. Jeżeli to już wszystko, to chyba pójdę spać. Odwraca się i chyba zaczyna bezgłośnie łkać. Glum nie jest zadowolony z tego, że to... Nie patrz na mnie. Ja pójdę zapolować. Ja też, ja wychodzę z głową. Emocje? Mąż. Uj. Dobrze. Pocieszę ją. Posłuchaj, są gorsze rzeczy w życiu niż to, co ciebie czeka. Mogłabyś na przykład skończyć jako niewolnica w obozie Ridersów. Na pewno by ci nie spodobała. Teraz już nie łka cicho. Spójrz na to,
spójrz na to Bo ja nie jestem z pozytywnej strony. Będziesz miała dzieci, które będą dla ciebie celem w życiu. Będą cię kochać, bo wszystkie dzieci kochają swoje matki. A jak będziesz dobrą matką, to będziesz miała towarzystwo do końca życia, a twój mąż jest starszy, więc pewnie niedługo umrze, więc zostaniesz sama z dziećmi. Żyć nie umierać, a jak jest bogaty, to wszystko zostanie tobie. Tak. Patrz na to, parę lat męczarni, jak będziesz dobra, to zejdzie po 2-3 latach. Gwarantuję ci to, próbuję ją przekonać. Rzucaj na retorykę sobie. Oczywiście, tak. Ona dostaje ode mnie bardzo niezręczne patanie po mecku. I dwa sukcesy. Charyzma, retoryka, 2 sukcesy. Przestała płakać, odwróciła się. Nie będę jej tutaj lukrował, tak? Mhm. No, czekają trochę poświęceń, ale życie stanie się będzie lepsze niż... Dobrze, Już mogłoby być. oczywiście odwróciła się w waszą stronę, nawet uśmiechnęła się delikatnie. I chyba bawiła się jej tym trochę humor. Dostała kawałek nie tak brudnej szmat, nie no w sensie jakiś taki, co nie wygląda jak pieprzony totalnie, żeby się, wiesz, Nie, ona wytarła się, Smarkanie. wysmarkała się w rękaw, jest jakby... Są wystarczalne. Tak, bo generalnie szkoda dobrego materiału na wycieranie płynów fizjologicznych, jak można to jest zrobić coś takiego rękawem. materiał. Mówi, a ze starym chłopem nie będę miała starych dzieci od razu? Nie, to tak. Nie, to tak nie działa. Dawno nie widziałem. Najważniejsze, żeby były zdrowe. To jest duży sukces. Matka też tak mówiła. No dobrze, dobrze. I rzeczywiście idzie spać. Czy wyjdziecie polować, czy... No chodźmy. Bo poszliśmy, no. Jest ciemno ogólnie. Macie jakieś źródło światła ze sobą? Czy świecicie sobie czymś? Czy macie jakieś źródło światła? Moglibyśmy sobie przyrządzić Pochodnie. pochodnie. Tak. Nawet powiem wam więcej, nawet macie ze sobą jedną pochodnię. Okej, to chcielibyśmy ją po prostu zapalić. Macie ze sobą tylko jedną pochodnię na trudne wypadki. Jeżeli chcecie na cokolwiek polować, to pochodnia nie jest dobrą opcją. Masz rację. Bo większość zwierząt boi się. Dlatego pytam, czy chcecie iść polować z pochodnią? Jakby A w sumie chyba już napadało na tyle śniegu, że jest pomaga jaśnie. śnieg. Jest tak. No to Jest, starzem pochodnie. A może jest nawet pełnia? jeszcze nie, ale jest księżyc. Tak, jest, ale jak jest. pada, no to są chmury, nie? Więc Tak, to prawda. może. Dobrze, jeżeli chcecie polować... Poszliśmy kawałek z pochodnią, w pewnym momencie powiedzmy, że Gloom stwierdził, że to nie jest najlepszy pomysł. No to zaniosłem pochodnię z powrotem, odłożyłem i idziemy. Na co chcecie polować? Co byście chcieli złapać? Wilki. Wilki? Jakie wilki? No nie wiem, co tam można złapać. Nie, no, Nie wiem, szczura jakiegoś tam. No, Rzucajcie No sobie... weź. No weź. Rzucajcie sobie w takim razie na nie wiem, co to przetrwanie. jest, co to za... Ja ci pomagam. Rzucaj sobie na przetrwanie test o trudności 3. Czekaj, czy ja ci mogę pomagać? No tak. Bo są trudności, czy to sobie nie można rzucić samemu, tylko trzeba dodać kostki, tak? Trudności 3? Właśnie wyglądało. Tak, bo pada śnieg, jest zimno, jest ciemno. Ale przez to, że pada śnieg, to świeże ślady lepiej widać. Dlatego nie 4. A, 3 sukcesy. Aha, to ja ci nie muszę już pomagać. 3 sukcesy. Dobrze, i co złapaliście? Nawet nie pomagał, bo zepsujesz jeszcze. Co udało wam się polować, wiem, powiedzmy? sobie tropicie? Dorwaliśmy tego jelenia, którego te wilki dopadły, tylko spłoszyliśmy je. Czekaj, one zaczęły... Miał rozgryzioną szyję. Dobrze, tylko jest to już głowy. w większości zjedzone truchło. Czyli znaleźliście bardziej. Dobrze, znaleźliście i udało wam się przepędzić te wilki. Mhm. One już się najadły, dlatego nie walczyły z wami, z obżartymi brzuchami. I odeszły, z tym bardziej widząc supermutanta. Prawdopodobnie gdyby były głodne lub dopiero co upolowały tego, To jedlibyśmy wilczyznę. to by z wami to by nie oddały tego tak łatwo. Ale wataha uciekła, zostało wam trochę mięsa. Możecie je poodkrawać, nawet wziąć końcówkę takiego udźca. No i rzeczywiście, w tej temperaturze to spokojnie... Wziąłem tego jelenia za szyję po prostu i zaciągnąłem do nas, co będziemy tutaj klęczeć. Tam przy Widzicie, jak w takim razie, jak Buba przyprowadza truchło do obozu. W większości są to obgryzione kości, zwisająca skóra, ale jest tam też trochę mięsa. Buba po prostu wziął całe truchło, więc nie pofatygował się, aby wyjąć żołądek i jelita, które troszkę ubrudziły całe to mięso po drodze i wnętrzności wylały się na nie. No i mięso trzeba teraz dodatkowo oczyścić.
I tak... przed Buba był trochę głodny po Właśnie drodze. mówię, że tak patrzę na to i tak... Nie mogłeś poczekać, aż przyjdzie. Przyniesiecie to? No, tak sporo już tego po drodze Tak to wygląda, Buba. było. Co? Taki był. Taki leżał. No. Nie chcecie, nie jedzcie. Wykrajam sobie kawałki i Płonie szukam jakieś jakiegoś środowisko? patyka czy coś, żeby sobie Śmiało, na jesteś patyku w stanie to zrobić. upiec nad tym. Dobra, jak to oczyścić? Nie wiem, czy mam jakąś sól czy coś. Jednostkę wody trzeba dodatkową zużyć. Znaczy do zupy chyba, żeby... Nie, no oczyścić mięso. A, żeby oczyścić. Umyć. A nie upuścić, tylko oczyścić. Oczyścić w sensie umyć. No dobrze. Ja nie myję z tym. No ty nie musisz myć. Realnie. Wiele rzeczy nie myjesz. Dzisiaj chyba zostanę na racji. No, ale jest- Testuję. Ja też nie. Jem z zewnątrz mięso, przecież mięso nie od środka, nie od tego, tylko skórę rozcinam i tam mięśnie są. Tak, jesteście w stanie sobie powybierać stamtąd jakiś dodatkowy, jakby dla całej piątki, to jest jeden dodatkowy dzień jedzonka. Super. Czy gdzieś tam... A ona śpi, czy nie śpi? A, to Ona starczy. udaje, że się. Johnny i tak żyje z dnia na dzień. Ona powiedziała, że zje rano. Mhm. Jak będzie. No dobrze. A no nie chce uciekać na przykład? Ja pociąłem Ona, też jeszcze ona takie, ma świadomość tego, że w takim miejscu nie jest w stanie przeżyć. wziąłem jeszcze na takie małe kawałeczki, zrobiłem taką kubkę małych kawałeczków i podawałem szczurom, które pyszczki wystawiały się, bo zimno, więc Tak. siedzą pod spodem. Dobrze. I karmię je wszystkie tak. Twoje szczury mają się bardzo dobrze. Porobiłeś im, nie wiem z czego, ale czapeczki, czerwone bożonarodzeniowe czapeczki. I o dziwo, te czapeczki trzymają się tych głów, kiedy one wystają spod twoich łachów. I jedzą posłusznie, chowają się, czujesz jak biegają ci po całym ciele, gdzieś tam pod spodem. Tak. Nieładnie tak zostać. No dobrze. Nic się nie robi. Skończmy tą scenę. On jest czystszy niż Buba. Ten szczur? To niewiele mówi. Czy wartujecie w nocy? Tak. To jest. Jak mistrz gry pyta, czy Skoro wartujecie, pytasz. to zawsze Skoro już nalegasz. Dobrze. Jaka jest kolejność wart? Johnny pierwszy. Drugi. Ostatnie. Dobrze. Niech każdy z was Ja rzuci śpię. sobie Na to. Percepcja. na percepcja przetrwanie. Ale jeżeli ja czekam tylko aż wszyscy zasną i po drodze ich budzę, to też muszę? Musicie, każdy rzuca i powiedzcie mi, ile macie łącznie sukcesów. No, takie rzucie. Jeden nie mam. To jest jedynka. Ale to? No To super. jest nic. O wow, jeden sukces mam. Jestem Mamy w szoku. dwa. Dwa. Dobrze. Buba rzucał? Ja spałem, przecież oni się pierwsza, druga, ostatnia. Tak. Stwierdziłem, to ja śpię. No ale my cię zbudzimy i tak nie będziesz spał samą noc. No, my cię przydzielimy już do jakiejś warty. No rzucaj. To 4. 5? Nie, no co ty. A na co? Percepcja przetrwanie. plus przetrwanie. Przetrwanie. To przetrwanie do jeden. To No widzisz. też mamy łącznie. Nic się nie wydarzyło. Ha! Jakbyśmy rzucili. Mhm. No i po co mnie budzi? Następna noc. Rzucajcie znowu. Nic się nie wydarzyło. Rano wstajecie, zbieracie obóz, jecie jedzenie i ruszacie A śniegu napadało? w drogę. Tak, śniegu napadało. To do pustych butelek po wypitych wodach to sobie zbierałem. Tobie będzie smakować ta woda. Pytanie, czy jest dla nas. No właśnie. A tak jak na filmach robili, można tak kulkę zrobić z czegoś takiego? Się Z czego? uda ugnieść? No tak. A jak potoczę, to się ten? Tak, większa Śnieg jest kulka. lekko, bo nie ma takiego mrozu bardzo mocnego, więc to jest taki mokry śnieg trochę bardziej, No to nie? właśnie lepki, nie? No tak, dasz radę zrobić z tego, tylko że wiesz jak jest mokry śnieg, twardy od razu zamienia się w lód, ale jesteś w Nie, stanie mi zrobić. chodziło o to, czy bałwana może zrobić. No, z takiego mokrego, tak. No nie wiem, no myślę, że znalazłeś miejsce na bałwany. No to jak oni tam się szykują tak dalej, to ja robię takiego małego, no zrobię, bo Dobrze. nie ma czasu. Zrobię... Zrobiłem na nie. Takie bałwan Bałwana szczurka. z jednej kuli. Jedna kula i on ma po prostu oczy. I rzeźbienie. Słuchajcie, Bałwan on jest szczur. ruszyliście w drogę. Proszę was teraz, żeby jeszcze raz każdy z was wykonał test percepcji i powiedzcie mi, ile macie sukcesów. Komplikacje. Komplikacje.
cokolwiek mógłbym wydać, żeby nie było komplikacji. Ja mam 1. 1 sukces macie. W takim Aha. razie wszystko jest w porządku. Idziecie, ruszacie dalej drogą. Świetnie się bawicie, cieszycie się, że w ogóle droga jest pusta. Nikogo nie spotykacie, nikogo nie widzicie, nikogo nie mijacie. Rozumiem, że w Pip-Boy mam oznaczone, gdzie idziemy. Tak, nie, no wy idziecie dobrze. Dobra, A dziewczyna idzie z nami raźno tak dalej, Mhm. czy się wlecze gdzieś tam z tyłu? Nie, ona idzie z wami, nie idzie ostatnio. Ale słuchajcie, ruszacie. Po około 2 godzinach drogi słyszycie Dzwonki? dzwonki. Dokładnie. Co to za dźwięk? Mówię, Dzwonki- mnie przeganiają. Wiecie, Dzwonki robią się coraz głośniejsze, ale jeszcze nie widzicie, jakie jest ich źródło. musi być kilka brachminów, bo przywiązują im takie do szyi, żeby było można je łatwiej znaleźć potem. Okej. Buba idzie sobie nuci coś pod nosem, bo słuchawki ma nałożone z muzyki. No ten to nawet nie zwrócił uwagi. Po pewnym czasie Jestem coraz głośniejszy? słyszycie głośny, tubalny ho, 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 ho! Wio! I słyszycie taki Ale dzwonek. widzimy coś? Jeszcze nie. Rozumiem, że stoicie na środku drogi. Musi się postawić? Możecie się gdzieś postawić. Johnny jest chyba po prawej stronie tam gdzieś. Nie wyglądało jak przypadek. Nie, no nie widziałem po prostu, bym się schował za drzewem. Współpracy. To się wywalić w połowie. Ale to dobrze, niech się wywali. To jest super. Czekaj, czemu my się wystawiamy na makiecie? Nie może, ja muszę. Czy to oznacza niebezpieczeństwo? Że się wystawiamy na makiecie? Nie. Nie? To znaczy, Kudo karabin. wszystko zależy od tego, w jaki sposób To może być czurek? podejdziecie do sytuacji, która za chwilę się wydarzy. I teraz tak. Na wprost was, za zakrętu, wyjeżdżają 4 dwugłowe, rogate jelenie, renifery, ciężko wam powiedzieć. To są nietypowe stworzenia. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej, czy widzieliście wcześniej inne dwugłowe stworzenia, tak? Braminy, jakieś dzikie psy i tak dalej. Natomiast to są dwugłowe jelenie, które ciągną kabriolet. Mhm. To jest rozwiązanie na brak paliwa. No jest. I nie słyszycie rozgryzione. takie tubalne ho, ho, ho! Aż się zaplułem. Ho, ho, ho! O, witam, goście! Ho, ho! Tak, podjeżdża. I widzicie, że auto jest... auto. Ten... O nie, to wielka, potworna wiewiórka. Tak. Podjeżdża, Ale byli Gość. fajna. które siedzi z tyłu na tylnym siedzeniu. Ma na sobie czerwoną czapkę, taką jak ja mam na sobie. Czerwone okulary, takie jak ja mam na sobie. Ma tatuaże na rękach, ma napisane Mary Xmas. I oprócz tego ma tatuaże na klatce piersiowej, wielką, białą brodę. Proszę, możecie go tam postawić. Co ma w ręku? W ręku trzyma wielki kij baseballowy, owinięty drutem brzytwiastym. Czy tam drutem ostrzowym inaczej. W środku siedzą jakieś postacie, ale jeszcze ich nie widzicie, ponieważ są dość małe. On siedzi nad tyle tego kabrioletu jest takie wielkie krzesło drewniane i on sobie na tym krześle siedzi i mówi: ho, ho, kogo to przywiało w nasze skromne progi? Ej, prrr! No i widzicie, jak cały ten wóz zatrzymuje się, te dwugłowe stworzenia stanęły. Jeden z nich ma założony czerwony, ten z przodu czerwony nos na gumce i zwierzęta stanęły grzecznie, posłusznie. I ten gość Co tu się dzieje? Nie wiem. Ale uśmiechajcie się.
Hej! No dzień dobry. Jak się masz? Cześć. Jak się zwiecie, moi drodzy podróżnicy? Jestem Johnny. Johnny, co za piękne imię. O, A najlepszy. ty, młoda dziewczyno? Ruby. Ruby, no pięknie, musiała być grzeczną dziewczyną. A ty, moje dziecko? I Anabel tak patrzy. A Anabel? Jest totalnie oszołomiona, szczerze mówiąc, poza Bubą nawet nie widziała tak wysokiego człowieka. Bo trzeba przyznać, że gość jest prawie tak wysoki jak Buba. Przy okazji ma wielki, teraz jak podszedł do was bliżej, widzicie, że ma wielki taki czerwony płaszcz, ma gołą klatkę piersiową pod spodem, która jest wytatuowana, ma tam jakąś choinkę, renifera, gwiazdki, jakieś takie ignor tatusy. Czy ty czasem nie masz na imię Mikołaj? Nazywam się Mike. Mike, no, byłem blisko. Mike O.Y. Okej. Tak. Ale mówcie mi Mike. Ewentualnie Mikołaj. No, okej. A ty, wielki, przystojny kawalerze, jak się nazywasz? Ja? Ja, ty. Ja, tak. Masz na imię. No nie wstydź się. Miło mi cię poznać, buba. Wspaniale. No i pan Gloom. No i konkret, no widzi, podchodzi no cudownie, no podaje. Witam serdecznie. Witam. Witam. Serdecznie, witam. Podaję każdemu z was ręce, to twoją ucałował. Panie Johnny, przyjemność po mojej stronie. No dobrze. No i co? No i właśnie, no i co? No i dokąd zmierzacie? No ile on wygląda? On? Z 40? 40 parę lat. Już bardzo wieku. Ale widzisz, że ma nie ma zniszczonej twarzy, ma taką... Ostrzykaną botoksem. Nie ma twarzy starca, ma twarz mężczyzny, który jest w kwiecie wieku, jest w pełni sił, widzisz, że jest zdrowy, jest dobry, jest gruby, ale widzisz, że mimo wszystko nie jest opasły, nie? Jest taki jak góra z Gry o Tron, nie? Znalazł po prostu działającą kapsułę Volteku, która odmładza. Coś takiego macie? No jak działają? Można tak To mam. delikatnie się przesunąć, żeby podejść do tych zwierzątek? Tak, spokojnie. On mówi, ostrożnie, gryzą. Żartuję, przecież one nie gryzą, no one jedzą trawę. Proszę bardzo. Ten się nazywa Rudolf. Ten się nazywa i zaczynacie to tłumaczyć. W tym czasie ze środka tego samochodu wyskakują małe postacie. Możecie je ułożyć za Mikołajem w półkolu. Jedna prowadziła auto. O Jezus Maria. To są dzieci? Nie wygląda. To są, nie sugerujcie się figurkami, po prostu nie miałem odpowiednich figurek, więc używamy takich, jakie tam są, ale są to postacie, które mają bardzo mocno połatane czerwono-zielone kubraczki, takie z kapturem. Wszystkie te postacie mają maski przeciwgazowe z takimi wielkimi czarnymi oczami. Widzicie, że te maski niekoniecznie działają, bo nie mają filtrów, niektóre nie mają tych butli, po prostu mają takie maski założone. Zaczynają wychodzić tam zza Mikołaja. Jeden z nich tak patrzy na jednego, pokazuje na Bubę i mówi i jakby ciężko wam jest je zrozumieć. Natomiast Mikołaj odwraca się do jednego z nich i mówi: nie bądźcie niegrzeczni dla naszych gości. No dobrze, ale co ja wam mówiłem? Co robimy pierwsze, jak poznajemy nowych ludzi? Witamy się, tak? Proszę się przedstawić. I jeden z nich mówi: ten drugi, trzeci. No, bardzo dobrze. Mike, masz jakąś chatę tutaj w pobliżu, bo tak idziemy cały dzień. Ach, spokojnie, no przecież dopiero żeśmy się poznali. No, to może nas podrzucisz gdzieś. Pomyślmy.
A dziewczyna i mówi do Annabel. Czy ty jesteś zmęczona, czy jesteś w stanie jeszcze nadłożyć trochę drogi? Ona ośmieliła się trochę, widzi, że wy z nim rozmawiacie, że Buba tam pogłaskał te zwierzątka. Ona mówi, i to już jest wszystko obojętnie. That's the spirit. Znaczy, zbierz się, dziewczyno. I Mikołaj mówi, wiecie co? To ja mam coś, co poprawi ci. Chodź tu do mnie. Na kolanku. I mówi, chodź, zapraszam. Bierze ją do samochodu. Mike, tylko ją mamy w stanie nienaruszonym dostarczyć, także wiesz. Mikołaj odwraca się i mówi, obiecuję, że jej głos No, nie Głos? bądź się tak. z głowy nie spadnie. Bo taki gość Freud. To jest coś... W tym momencie wszystkie te 3 postacie podbiegły do samochodu, wsiadły na niego. Mikołaj mówi, Z pieprzą z Annabel. No właśnie, niestety nasza znajomość w tym miejscu się kończy, moi drodzy. Strasznie się cieszę, ale muszę was prosić jeszcze o wrzucenie mi do samochodu swoich zapasów. Widzicie, że w jednej ręce trzyma swoją pałkę, wrzucił ją, gdzieś sobie tu zaczepił zapas i wyjął karabin maszynowy, a w drugiej ręce trzyma rakietnicę. no dobra. No, się popisujesz. Działa. No. Mike, słuchaj. Dziewczyna w tym czasie została wsadzona do samochodu. Jeden z tych ludzików wsiadł za nią i trzyma pistolet w ręku. Ona nie widzi tego, że ten mały gnojek trzyma pistolet. I jest trochę przerażona, ale jest zdrętwiała. Jakby nieczęsto zdarza się jej być w tak Być porwany. stresującej sytuacji. Skrzaty. Spokojnie. Goście nasi są rozważni, No nie przecież. robią nic głupiego i chętnie się podzielą. Słuchaj, prawda? Mike, wytłumaczcie jak sprawa jest. Właśnie przytrzymałem przycisk detonacji na moim Pip-Boyu. Dziewczyna ma na sobie bombę. Myślisz, że jesteśmy głupi? Wywalę was wszystkich w powietrze, jeśli zaraz jej nie oddasz i nie oddasz mi tego fajnego karabinku i nie spieprzysz mi stąd. Ja w tym czasie Liczę do 3. kontakt wzrokowy z Annabel złapać i pokazać się, żeby się obróciła, żeby widziała, że Jak nie chcesz wylecieć w powietrze razem z tym całym swoim kabriolecikiem, to wypuść dziewczynę i wyrzuć ten karabin i zmiataj mi stąd. Z mojego podwórka. Stop. ja, wiesz, łapałam sobie kontakt Jasne. wzrokowy. Dziewczyna się odwróciła, zobaczyła, że ktoś tam trzyma broń i jeszcze bardziej zesztywniała. Nie wiem, co chciałaś uzyskać, ale jest jeszcze bardziej zadowolona. Goblina jakiegoś innego A tam w głowie, gnojstwa. wiesz, play the game. A Buba jest tak zaoferowany zwierzątkami, że idzie do następnego i go głaszcze. Zwierzątka na gwizdnięcie Mikołaja zaczęły się gwałtownie ruszać i zaczęły się cofać. I cały ten wóz zaczął się delikatnie cofać z nimi. One są wrzucone? One mają normalne całe ogłowie, oprzyrządowanie takie jak z sani, jak najłatwiej mi to. Dostosowane do, wiesz, no można się domyślić, że to auto na przykład nie ma silnika, nie ma tam jakichś dodatkowych części, że jest po prostu raczej bryłą. I Mikołaj mówi wam, bardzo proszę. Mogę retoryką go przywołać, przestraszyć. Poczekaj, ty powiedziałeś to swoje. On Ja mówi, mu zagroziłem, że go wysadzę razem z całym kramem, że ona ma na sobie bombę, którą mogę detonować Pip-Boyem. tak spojrzał na tę dziewczynę, złapał ją tak, odchylił jej tam szal, dotknął ją tak. Gówno masz. Przepraszam. Nic panie Johnny, tym nie wskóra. Poza tym, szczerze mówiąc, Pip-Boy, który to jest model X2 czy X3? Proszę wysadzać. Zdrowi.
Nie podoba mi się kierunek, w jakim ta rozmowa przebiega, że tak powiem. Mhm. No dobra, możemy ci oddać to nasze zatrute jedzenie i tak, nic z niego nie będzie. Proszę wrzucić. Nie. Proszę wrzucić do samochodu. Proszę, ładnie. Nie, jedzenie jest nasze. Jezu. Kurwa, mnie gościu! Strzelam do niego, bo mi denerwował. Strzelasz do niego. Jazda. Okej. Ognia. Ja chcę zauważyć tylko, Mhm. że mówiłam od samego początku bronię w pogotowiu i ja miałam cały czas rękę gdzieś tak, Dobrze. taką wędrującą. Johnny ma krótki ląd. Możesz wykonać atak. Dziękuję. Wykonujemy. Nie mamy, ale... Nie mamy A akcji. gdzie ten jeden poszedł? Wcześniej tam bubał. Ja A, to tak, ale na musimy polowanie. wziąć, dając mu. Tak. To weźmy, tak. Proszę bardzo. O, dobrze, czuję, że będzie dobrze. Przerzucę jeden za szczęście. To mam 4 sukcesy. Dobrze. Trafiłeś go w right arm. Nie, trafiłem go w głowę. A nie celowałeś. Hit-boy. No, ja zawsze celuję w głowę. Celowałeś w głowę. Dobrze. No, oczywiście. I jak to działa, ten Pip-Boy? Po prostu mówię, w co trafiam i trafiam w to bez minusów. Bez zwiększenia trudności. Dobrze. Bez Nie zadzieraj z tym. Z Johnny. Zadaj obrażenia. No jest. Masz rękawiczki? Oczywiście, że tak. No, On zakładam do góry. jedyny ma, ja mam jedno. Okej. Nie wiem. W porządku. Jak? Dobrze, no to w takim razie niech to będzie była trudność 1. No to dobra, zobaczymy co mu tam się wydarzy. To masz jako 2? Nie, mam jako jeden wszystko. Ile zadałeś obrażeń? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mhm. Dobrze. Gunfu 2 razy 9. 2 razy 9. Tak. Dobrze. A, przepraszam. 2 trafienia w głowę po 9. Dobrze. I od razu potem przebiegam za jakąś osłonę. Za bubę. O, tutaj drzwi za osłonę. Słone. W tym momencie widzisz, że chłop, tak jak stał, tak przewrócił się do tyłu. Padł na jakby na to siedzenie i w tym momencie bus ruszył. Te Ale nie patrzałem w tył, to krzyczę: trafiłem go! mutarogacze. One ruszają. Strzał je wystraszył, one ruszyły z kopyta. Jak jest rogacz 4? Nie jesteś w jesteś za daleko. Zasugeruję, że teraz powinniśmy działać według inicjatywy. Tak, ale... Bo pierwszy działa ten, kto wyciągnie broń, nie? Tak, I potem inicjatywa normalnie. tak. Tylko, że w tym momencie... Tak, wszystkie tam połóżcie. Jeśli mam być szczery, to... Ile macie inicjatywy? 14? 14. Okej. Buba 8. On chce obok nas przejechać? No, chciał chyba Nie, koło nas. on tutaj, on rusza tu, w tą stronę od razu. Odbija w lewo. I rusza. Buba, możesz wykonać test na... Niech to będzie zwinność i atletyka. 1. No to o włos nie udało ci się złapać pędzącego auta. Z lusterkiem zostałem w ręku. Dobrze, zostałeś z lusterkiem w ręku. Udało ci się złapać lusterko. To mnie rozproszyło jeszcze, bo zacząłem... Przyglądać. Ty byłeś najbliżej i szczerze mówiąc miałbyś szansę, nawet gdybyś złapał za odpowiednie miejsce, które jest jakby bardzo solidną częścią tego samochodu, to być może wybiłbyś z rytmu wszystkie te zwierzaki, ale no nie udało ci się. Wiesz, one ruszyło szybko z zaskoczenia i zresztą ty masz ostatnią inicjatywę, ale ponieważ stałeś blisko, to uznajmy, że to miało sens. Natomiast minął was ten bus. I możecie spróbować oddać do niego strzał. Mhm. On jest największy, więc ja bym chciała w jego plecy. Lili! Ty, jak ona się nazywała? Anabel! Anabel, wyskakuj! Dobrze.
Ona jest przerażona. Ona nie wyskakuje z tego samochodu, ona jest przerażona. Chciała wstać, ale ktoś tam jej przyłożył. Jakby ona nie jest bohaterem, ona jest Rozumiem. zwykłą dziewczyną. Nie? Czy no. Próbowałem, że tak powiem, ale Ja podejrzewałem, że ona nie. największe plecy w tym kabriolecie z czarnym. No bo on jest tak duży i na tym krześle, że... Tak, możesz spróbować. On jest teraz za osłoną, ale możesz spróbować. Zobaczymy, gdzie mam. Macie kości jakoś? Nie, ma gdzieś. Ile masz sukcesów? Wow, ale rzut. Ale co ty rzuciłeś? No, broń palna. No, ile masz sukcesów? Już podawany jest. Nie, bo ja masz. z tego, bo ja jestem nie jestem od strzelania. Okej. Ale ładny, piękny rzut. 3-2. Dobrze, sobie rzucę. Jemu wystawała tylko głowa za tego krzesła, które jest na tym gabriolecie. Niestety nie udało ci się trafić, ale tu usłyszałeś takie dzyń i nawet gdzieś tam pojawił się taki odprysk tuż przy jego głowie, gdzieś tam przy tym krześle. Dosłownie brakowało odrobina. Gdyby może nie ten mróz, może gdyby nie to, że rzeczywiście ty nie masz rękawiczek i miałaś trochę zdrętwiałe te ręce. Natomiast też oddają strzały te ludki, które siedziały w środku. I one sobie strzelą do... Wy jesteście w takiej kolejności jak tutaj? Odłożyłeś? Nie jest Tak, pewnie pewnie dużo. tak. One wszystkie celują w Johnnego. Johnny jest za drzwiami tam przed. No, za tego. Oni są w pędzącym samochodzie. Johnny uciekł. No, oczywiście, że tak. Dobra. Jak oddał strzały. Oni też, ostrzegawcze. nie, to prawda, oni też mają trudno teraz, bo oni są w pędzącym Jest samochodzie. zimno, są w pędzącym samochodzie, Johnny jest za Dokładnie. osłoną. Oni mają te wszystkie minusy co wy. No to no, tak jak stoimy. Jeden nie trafił. Drugi też nie trafił. Nie, drugi też nie trafił. Więc słyszycie tylko gdzieś tam kule świstają. Ale szczerze mówiąc, tutaj chyba skończymy w ogóle jakąkolwiek inicjatywę, bo w następnym... Jeszcze bym chciał strzelić. Bo ja też mam 14 inicjatyw. Dobrze, a masz jakąś broń, która ma daleki dystans? Optymalny. Nie, mam samoróbkę. Ale to jest dystans bliski. No to masz... Minus? Żeby trafić, Dużo musiałbyś trafiłem. mieć za mróz. 4? Za to, że się rusza, to jest dodatkowe 2. 5 sukcesów, żeby trafić. Nie, dobra. Bo samoróbka, bo za każdą strefę masz jeden wyżej, nie? Okej. Jak się z Gołglatem chodzi, że nie ma... Nie wiecie, czy żyje. No, mam nadzieję, że... Oberwał bardzo potężnie. Wziął sobie Anabel. To niedobrze. To niedobrze, bo nie mamy też pieniążków. Mogło być gorzej, ale no dobra. To co? To Mieliśmy- rozumiem, że chcecie iść szukać Anabel? No, pewnie poczekamy. Znaczy, trzeba ich znaleźć. Tak, podejrzewam, Dobra. znaleźć. Pod jednym warunkiem pójdziemy tam, znaczy pójdę z wami, No. ale tego Tomiego to biorę ja. Dobra, Jezu, przecież... Jakiego? A, tego Tomiego. Tego Tomiego. Dips on Tommy. Prawdopodobnie Ale to był Mike. Później ci wyjaśnię. Chodzi o broń. Piu, piu. Ten karabin maszynowy, który mam na... Nie. Ten karabin maszynowy, który miałem ze sobą, to ma ksywę Tommy. Nazywa swoje karabiny? Też tak mają. No. Ty nazywasz szczupki twoje. Ale szczurki są żywe. True. Tommy jest legendą. Ja o nim nie słyszałem. Co ci powiem? Dobrze, słyszycie dzwonki oddalające się od was. Dobra, ruszajmy, bo jest tak, Które- że mi siki zamarzają w powietrzu. W pewnym momencie jakby ucięło te dzwonki. Jakby ktoś je schował, zdjął, wytłumił. Po prostu po jakimś czasie... Przeszli Tak. w stealth mode. Tak, przeszli w stealth, dokładnie. Biegniemy za nim. Czy ja biegnę, nie wiem czy nie A za zostawiałem ślady? Tak, zostawiają ślady. Nie, Więc- mogli, wiesz, się unosić. No spokojnie, bo wpadniemy w zasadzkę. Jesteś szybszy. Nie ma co biec. Możecie ruszyć za tymi śladami No. szybkim krokiem, jeżeli chcecie. Aha, Ale to ja po prostu potrzebuję od was deklaracji, jak szybko chcecie iść. szybko. Szybko. Dobrze. Jak- W takim razie proszę... Ja bym chciał was przekonać, że może nie idźmy tak szybko, bo się zmęczymy tylko, niepotrzebnie będziemy zdziałani. I w sumie tak. Przecież Ale gdzieś uciekną. wiozą. Nie no, gdzieś się wiozą i tam jak dojadą, to i tak tam dojadą przed Ale nami. chodzi o to, Nie ma żeby co... był śnieg, żebyśmy nie stracili śladów.
Pada śnieg. No. A jak mocno? Jak szybko E, ślady? w ciągu Od sań? jednego... One robią zagłębienie 10 cm, jak dużo 10 cm? Nie, ale nie- Pada. Słuchaj, no ja ci powiem tak. Przez całą noc napadało tyle. Na pewno z każdą godziną będzie trudniej znaleźć te ślady, ale jeżeli będziecie szli wystarczająco szybko, to nie będzie to... One nie napada tak, żebyście Nie, nie no nie mogli. mówię, żebyśmy szli spacerkiem, ale nie biegnijmy, bo No nie biegnie. Nie, no nie biegnie. co nam da, że będziemy biec, jak dobiegniemy... Żwawy. Tak, żwawy chód, żwawy chód. No, żwawy chód już jest, możemy iść. Ile macie wody? Mieliśmy zapasy na kilka dni, tak? Okej. Od wioski, no to na kilka dni. A czy ktoś z was ma zapisane jakiekolwiek zapasy lub wodę? Ja mam 2 racje wojskowe. Ja mam 4 wody. Czyli rozumiem, że to Anabel nosiła zapasy jeszcze. Tak, ona była taka silna. Myślę, że był Tak, zapas. no, siła, no. Dobra. W porządku. Jesteśmy wojeni Dobrze. na te 4 dni. To ja wam tylko powiem w takim razie, że jeżeli będziecie szli tym, to zużyjecie jakby podwójną ilość wody tego dnia, jeżeli będziecie szli szybkim tempem. Takim szybkim bardzo marszem. Powiedziałeś nam, że mamy zapasy na niecałą podróż, tak? Tak. Minęło 4 dni, a mieliśmy podróż ile? 12? No to zakładam, że gdzieś na 8 dni mieliśmy. Też mamy na 4. Tak, absolutnie się nie musicie tym martwić na następne kilka dni. I już ich Dojedziemy. niwelujemy. Mhm. I To zabierzemy im bierzemy wodę ich po prostu. zapasy. I ja dobra. W porządku. Tacy jesteśmy pewnie się. Dobrze. Chciałem tylko usłyszeć, jak podchodzicie do swoich zapasów. To mi wystarczy. Ruszacie Co? śladami. Po 2 godzinach No kto wpadł na pomysł, żeby nam pobierać dziewczynę do opieki? Nie, to w ogóle... To był zły pomysł od samego początku. Ty się zgodziłeś i ty negocjowałeś. Wiem i teraz tego żałuję. Kto zdecydował? W ogóle- Kto wymyślił? Kto wymyślił Johnny. taką... Johnny. Ale nie powiedzieli mi, że to 12 dni, tak? Lusterko. 12 daj, dni! Daj. Spójrz, to ty. Ty nam takie zagwarantowałeś. Musicie mi przypominać, że 12 dni to bardzo długo. Chowam do plecaka. Pół miesiąca prawie. Tak. poproszę Ale ile kapsli, prawda, że dużo kapsli? olbrzymia ilość. Nieprzebrana ilość kapsli. Szczerze mówiąc, nawet matka wam powiedziała, że dostaniecie wynagrodzenie i że ono będzie niesamowicie opiewała wręcz, jakby peany pisała na cześć tego wynagrodzenia. Natomiast Te kapsle mnie oślepiły chyba. No, Natomiast szczerze mówiąc, nawet nie wiecie, ile to dla niej dużo. Aha. nie chcesz No powiedzieć, dla niej to że 10 to coś dużo. Nie, spokojnie, będziemy negocjować na miejscu. na coś takiego bez konkretnej kwoty? Nie, za- tu ją sprzedamy, to sprzedamy ją gdzie indziej. Ona nawet powiedziała, że tyle, ile uniesiecie nawet. Użyła takiego sformułowania. A? Bo tak naprawdę miała to w nosie, bo to już nie był jej problem. Ale najważniejsze, że się zgodziliście. A ona co przyjęła? Tam bramin? Bramina, No. dodatkowe kapsle, narzędzia. Sprzedawcor. No to wrócimy do niej po prostu. A i weźmiemy sobie stać. Ale Nie będzie wystarczające Nie ma na sypki, nagrodzenie. ewentualnie też, jak pytaliście o tego człowieka w tamtej osadzie, to rzeczywiście wszyscy powiedzieli, że to jest majętny człowiek, że naprawdę ma pieniądze. Pytanie, czy jest, jak się mówi, nie gołosłowne, tylko że trzymaj słowa, jakie słowa. To jest uczciwe. No, tego nie wiecie. Ale zrobiło wam się, stwierdziliście, że w sumie i tak musicie gdzieś ruszyć. Tak gdzieś musimy iść. Każdy kierunek dobry jak każdy. Znaczy, ja wiem. Teraz proszę jedną osobę o wykonanie testu percepcja przetrwanie na tropienie śladów i pozostali mogą jej pomagać. Masz przetrwanie, na przetrwanie masz ten, nie? Szpeckę. Wszyscy pomagamy. Ja? No. Nie. Nie mam szpecki niestety. Ale mam bardzo ładny mogę ci pomóc. Ale muszę mieć szpeckę, żeby pomóc? Nie. Nie, możesz pomagać. Tylko może ci wypaść komplikacja. Ale jak pomagasz jednak kostkowi. Jedna? Jedna kostka. Jedna? Jeszcze, tak, jeszcze A to jedna. przepraszam. Rzuć jedną. Nie mam. Dobrze. Nie mogę tego przerzucić, nie? Możesz za punkt szczęścia. No to jeden sobie ten. Aha. 2 sukcesy. Cudownie. Czyli tylko ty pomagasz, rozumiem, tak? No, nie wiem. Można to pomagamy wszyscy, no. No zależy, jak bardzo wam zależy, żeby ją znaleźć. Zależy.
O, prawie że. Z percepcją niestety, tak? Mam 3 i 4 to 7. Słucham? Percepcja. Ale jeden. Starałem się. Czyli ile macie łącznie sukcesów? A masz czy nie? Jeden. 4. 4. Znaleźliście ślady. Nawet udało wam się wygenerować jeden. Jej. Znaleźliście ślady, natomiast one... Widzicie, że były trochę po betonie, jakby jechał ten wóz, więc na betonie było mniej tego śniegu. Może przez to, że wiatr się zerwał i trochę zwiało, może po prostu beton jest odrobinę cieplejszy niż ziemia i stopniał, więc mieliście wrażenie, że zgubiliście te ślady na moment, natomiast udało wam się trafić z powrotem na ten trop, ale widzicie, że on słabnie. Jednak idziecie dalej i w pewnym momencie jest rozlewisko. Ślady prowadzą do tego rozlewiska. Musi być to po części może dlatego, że tu są góry, bo to jest lekko górzysty krajobraz, więc może spływała tu woda, może część śniegu się stopiła w jakimś innym miejscu i tutaj spłynęła. I te ślady doprowadziły do tego małego rozlewiska. Tam są kałuże, więc ten śnieg już tam nie jest tak wyraźny. I kiedy przeszliście na drugą stronę, tam jest wody powiedzmy, no nie wiem, do kostek. Przeszliście na drugą stronę, to tych śladów już nie ma. Natomiast cała okolica jest taką doliną. Tu są skały. Po jednej stronie są skały, są drzewa, są gęste liście, z drugiej strony podobnie. Całe to miejsce wygląda trochę podejrzanie i prawdopodobnie gdybyście szli tędy, nie zwracając na nie uwagi, to wydawałoby wam się bardzo naturalne. Bo jak się podróżuje, to człowiek patrzy pod nogi, może się lekko rozgląda, ale nie zwraca uwagi na szczegóły. Natomiast tutaj wam coś nie gra. Zasadzka. Zauważyliście, że niektóre z tych drzew i w jednym miejscu, tam gdzie są skały, gdzie jest lekki przesmyk, te drzewa wyglądają trochę inaczej niż reszta. Jak głęboko, jakby stanęliśmy na wejściu, że tak powiem, do tego... Widzisz, że część z tych drzew wygląda inaczej niż reszta i udało ci się jakby z całego tego krajobrazu, który jest dość szeroki, bo są góry, pagórki, wybrać jedno takie miejsce, które nie pasuje ci do reszty. Zakładam, że ruszasz w tamtą stronę. Nie. Okej, to co robisz? Wskazuję chłopakom, że to wygląda jakoś dziwnie Tak. i podejrzanie. Co tam wygląda dziwnie? No. Nic nie widzę. Wytierzcie wzrok! No też, Wytężamy wzrok. że nie pasuje tutaj do krajobrazu. A To trzeba to iść sprawdzić. co mówiłeś wcześniej, Right. któryś z was mówił, że możemy wejść w zasadzkę, tak? Że jakaś technologia maskująca. To nie wygląda jak idealne miejsce, żeby zrobić 300. Technologia maskująca. Tak, to jest dokładnie takie miejsce. Ty masz... Lunetka. Tak. Masz lornetkę? No? Ruby Jest tym. ma lornetkę. Nie damy się złapać do szacku. Ja sobie wciągam i przyglądam się. Dobrze. Wyciągnęłaś lornetkę Okej, dobra. i oglądasz to miejsce i widzisz, że w tym miejscu nawet śnieg, te drzewa i te krzaki, które tam są, nawet są inaczej ośnieżone. I co? No zobacz. Coś jest nie tak, nawet tam śnieg ci inaczej pada. Coś. Ale jest mniej go, czy jakby z innej strony? Czekaj, może Jakby się tego gorzej powiem. trzyma tych drzew niż... No jest go mniej na tych drzewach. No, trochę się go mieli. No ale to nie uważasz, że to jest dziwne? Wszystko inne wygląda jakby to było wklejone. No skoro tak mówisz, to jest dziwne, to pójdźmy to sprawdzić. No. To jest jakieś 10 minut marszu, żeby dojść do tego miejsca. A ile szliśmy? Łącznie A, właśnie. kilka godzin, 4, 5. Dobrze mi przypomniałaś. A, proszę. Posłuchajcie, No. podkradnijmy się tam. Może nie afiszujmy się tak. Próbuję poprowadzić moją Kiedy podchodzicie, ekipę, podkraść się. A nie zjemy. podkradacie się, rzućcie test Dobra? skradania. Jedna osoba rzuca, reszta może jej pomóc. Dobra, to ja wezmę tam. To jest test za całą drużynę, rozumiem. Sukces, tak. No. Jeden wykorzystam od nas.
Może przerwę szczęście. Spokojnie. Nie przerzucaj. Jeden, tak? Nie podoba mi się to. Jest. A za to się nie da przerzucać, Ja nie? też miałem dopóki mi nie... Nie, Nie. tylko za szczęście. 5 sukcesów. Cudownie. Podkradliście się. Tylko Ruby, ty masz przemoczone buty. Nieostrożnie stawiałaś nogi i na całym tym podmokłym terenie pełnym kałuż No. kilka razy wdepnęłaś w kałuża. I masz przemoknięte buty, co sprawia, że wszystkie twoje testy wytrzymałości będą o 1 stopień trudniejsze, które zawierają atrybut wytrzymałość. Dobra. Będą trudniejsze o 1 stopień, Nie jest... dopóki ich nie wysuszysz. Są gorsze rzeczy, w które mam. Ale jeśli nie wysuszysz ich na noc, No. to dostaniesz punkt zmęczenia na stałe i zaczniesz chorować. Bo się przeziębisz. Prawdopodobnie. A wiesz to, bo już raz miałaś taką sytuację. Tak, bo masz medycynę. Widzicie, że te krzaki i drzewa, one nie są prawdziwe, plus są ustawione na szynach. Jak szybko się zorientowaliśmy, jak tam podchodziliśmy? Z 20 metrów. Coś jest nie tak. Ruchome. Widzimy jakiś krzaki. ruch, Nie. dźwięk albo coś, a za tym widzimy, co jest za? Nie. Te skały też są na szynach? To takie, ale... Nie, jest, to wygląda po prostu, to jest, miejsce wygląda tak, że tu są krzaczki, sobie tak rosną, No. i tutaj są takie wzgórza, zaczynają się większe, nie? Krzaczki są. Tak, i tu jest dużo tych krzaczków. Jak podchodzicie bliżej, to te szyny są z oporem, ale można je przesunąć. Kiedy je przesuniecie, to widzicie drogę, Okej. ale nikogo nie ma w okolicy. A widzimy ślady? Jeszcze? Widzicie ślady. Dobra robota. To zakradamy się dalej. Dobrze. Stealth mode. Zakradacie się dalej i z daleka słyszycie zamieszanie. Słyszycie... Jest bardzo dużo postaci, które mówią w ten sposób. Oprócz tego słyszycie, jak ktoś krzyczy: wrzątek, przynieś mi wrzątek, bandaże, gdzie są bandaże? No nie wiem, gdzieś tu były. Słyszycie bardzo dużo postaci, które mówią szybko. Dobra. Kiedy podchodzicie bliżej, Podkradamy się. tak, to ta droga ma z 50 metrów. Ale na końcu tej drogi drzwi są otwarte. Brama? Brama jest otwarta. Jest to ogrodzenie wysokie na około 3 metry. Ma miejsca, w których powinna być jakaś ochrona. Natomiast brama jest otwarta na oścież, a w środku jest ten samochód. Ktoś odczepił mu tarogacze i odprowadza je do jakiejś zagrody. Widzicie, że Mikołaj siedzi na środku, na jakimś kołku, trzymając się za głowę i mówi: już, nic mi nie jest, nic mi nie będzie. I upadłby, gdyby ktoś go nie złapał. Złapał go pewien mężczyzna, taki w stroju moro, ale aktualnie ma moro z białymi elementami, takie zimowe moro. Mówią: już, mówiłem ci, że to się tak kiedyś skończy. Ledwo żeśmy cię odratowali. Nic mi nie jest, nie takie rzeczy mnie w życiu spotkały. Już, spokojnie. Z tego wrzątku to lepiej sobie herbaty naróbcie, a nie mi, staremu dziadowi. Jakaś dziewczyna podchodzi do niego, mówiąc: tu mają wodę. Nie jesteś przecież taki stary, Mikołaju. No coś ty, już. O matko, jak ty krwawisz. Są te małe dziady, ale są też ludzie. No jest jeden jakiś człowiek, nie? Jeden, czy więcej? Czy mordłem? Bo nie jestem przekonany. Nie wiem, ile ich jest. Tych małych pewnie dużo. Mikołaj mówi: skrzaty. Już. Która jest godzina? O której zaczynacie lekcję? Już, proszę się przebrać i szybko, raz, dwa. I słyszycie, jak jeden mówi: i nagle ściąga maskę, z której Dziecko. tam jest 10-latek. Mówi: wolę jeździć z saniami i robić te patrole, a nie tylko lekcje. Ileż można się uczyć? Jakaś inna dziewczyna, która jest wyższa od niego i starsza, mówi: a jakbyś się uczył, to byś wiedział, jak pomóc Mikołajowi i nie latałbyś tutaj jak z pełną pieluchą. Widzicie, że inne dzieci się zaczęły śmiać. Nie latałem tak i dobrze wiedziałem, co robię. Tak, ty zawsze wiesz, co robię. Wiem! Tam w sumie coś dorośli oprócz Mikołaja? Kiedy się przyglądacie całej tej sytuacji,
Widzicie, że jest kilkanaście dzieciaków. I jest jedna starsza kobieta, bardzo schludnie ubrana. Ma nawet biały płaszcz, który kiedyś był biały, ale jest bardzo zadbany. I ona owija Mikołajowi głowę. Oprócz tego jest starszy pan, który złapał Mikołaja z tym gościem w moro. On mówi, ten starszy mówi, to ja pójdę wody nagrzać chociaż. Starsza kobieta zwraca się do niego. Słuchaj, weź zajmij się dziećmi, ja się zajmę Mikołajem, bo one nie mogą opuścić dzisiejszych lekcji. Prawda? A zastraszyć? Czy puknąć? Możecie wejść w scenę w dowolnym momencie. Pokazuję do nich. O? Mam z nim gadać, czy go zabić? Gadać, no bo dzieci nie będziemy strzelać do dzieci, no. Wtedy w pewnym momencie jeden chłopak wstaje. Podkradł. Hej, a kto stoi na warcie? I ktoś inny odpowiada. Tim i Tom mieli stać dzisiaj. Ale pamiętasz, Gdzie oni są? do nas strzały. No, strzelały do nas. Czy na saniach Mają dostał granaty? Tommy tego? Tak, jest na saniach. To mogę się, Cadillacu saniach, tak? Mogę się podkraść i wziąć tego Tomiego sobie? Nie jesteś w stanie. Sytuacja jest taka, że jest ten Cadillac. Nie, bo tutaj mówię, że siedzą. go odprowadzali. A, to zwierzęta odprowadzali, a Cadillac został. Cadillac stoi. Gdzieś... Rozumiem. Baza jest ułożona, jak się rozglądacie, w takim trochę półkolu. Na środku jest podest. On jest taki wyższy trochę niż reszta okolicy. I tam są ułożone różne skrzynie i tak dalej. Jakieś takie rury, beczki. Na końcu jest wielgachna brama, która jest zasłonięta czymś. Jakimś materiałem. Ogólnie wygląda to jak typowy post-apo-obóz. Są takie baraki, kontenery, które są przerobione na mieszkania. Są zbite z blachy i obwieszone takimi grubymi plandekami, jak ty masz, wojskowymi, w których są wycięte dziury, są zrobione takie chatki. Jest kilka większych budynków, które były tutaj sprzed wojny i są to budynki w barwach wojskowych z jakimiś oznaczeniami. Johnny, ty zdajesz sobie sprawę, że to miejsce to jest jakaś baza? Taka może tajna baza? Taka, która zdecydowanie miała być ukryta i wszystko na to wskazuje. Jest ona w takim specjalnym zagłębieniu. Jest do niej jedno wejście, znaczy jedno, które widzieliście, takie główne wejście, ale ukryte. I aktualnie jest to doskonałe miejsce na obóz. Szczerze mówiąc, gdybyś miał robić obóz gdziekolwiek, to zrobiłbyś w takim miejscu jak to. Johnny podkradł się tak jak daleko jak mógł i przez chwilę tak mnie korciło, że po prostu odwalić tego gościa, bo mnie wkurza. Ale pomyślałem sobie, że reszta nie chciała, żebym poszedł, że tak powiem, drogą agresji od razu, więc spróbuję zagadać. Wychodzę tak, żeby zbić ich z tropu, mierząc w głowę Mikołaja, ale zaczynam mówić głośno i donośnie, żeby wszyscy mnie słyszeli, tak w połowie ukryty, nie? Żeby nie było jakby, żebym nie był w razie czego łatwym celem, ale żeby zbić ich z tropu od samego początku mojej, że tak powiem, przemowy. Dobra, Majki, pogadajmy. Pamiętasz, jak się ostatnio skończyła nasza rozmowa? Więc żadnych dziwnych ruchów, ani ty, ani twoja ekipa. Teraz będziemy rozmawiać na moich zasadach. Ja i moja ekipa was otoczyliśmy. Nie macie żadnych szans. Więc oddajcie nam dziewczynę, samochód i zwierzaczki i będziemy w drodze. No to raz. Spróbuję go przekonać. Może eins? No. And the Wydajcie- Oscars go to... Wydajcie mi dwa punkciki, bo będę się bardzo starał go mocno przekonać. 3 sukcesy. Mam nadzieję, że 3 sukcesy wystarczą, żeby przestraszyć bandę 10-latków. No i to Majkiego, strzelałem. ale myślę, że do Majkiego powinien mieć trochę niższą trudność, ze względu na to, że już raz dostał ode mnie i to poważnie, więc to nie jest takie trzecie pogróżki. Posłuchajcie. Widzicie dzieci, że mają od 4 do 15-16 lat. Te starsze wyciągnęły broń. Pistolety i tak dalej. Niektóre wyciągnęły z zapasków. Ktoś tam wyciągnął jakiś większy karabin i wszystkie, jak jeden mąż, pocelowały w Johnnego. Młodsze dzieci były trochę przerażone. One chyba jeszcze nie weszły w ten świat dorosłych na tyle, żeby go rozumieć. Znaczy wiesz, Czyli 7, jak to mówiła, 7-8 lat, to już wiesz, to już dorosłe. Dokładnie. Mówię o tych najmniejszych. Wtedy widzicie, jak Annabel wychodzi, słysząc twój głos, wychodzi zza jednego kontenera, trzymając niemowlaka na rękach. I staje jak wryta. Na jej twarzy zdziwienie miesza się z radością, bo szczerze mówiąc nie wiedziała, że was
spotka i to tak szybko, że ją znajdziecie. I chciała ruszyć w waszą stronę, ale mężczyzna, który stał obok niej, ten stary dziadek, podniósł tak laskę i zagrodził jej drogę. Mikołaj mówi... Patrzę na niego, a nikt nie strzela, ale wszyscy za siebie wierzą, nie? Tak. Taki w Mexican standout. Dokładnie. Ja bym chciała, bo jak on powiedział, jakby chciałeś wychodzić już tamten. Nie, no ja się wychylam za osłonę i celuję w nich, nie? Czy tam jest szansa, żeby po prostu, wiesz, tak, że dopiero jak się odwrócili, to nie byliśmy tak, chociaż tak, wiesz, z 2-3, tak. No, wejście było wąskie w kształcie takiego leja, więc no na pewno ich nie otoczyliście. Nie, Ale stoicie w jakiś... Tak, W pełni. tak. No to No, chciałabym właśnie w tym... poczekajmy, co Majki powiedział, bo jeszcze on ma powiedzenie jakieś tutaj chyba. I wyjść delikatnie, jakby tak, żeby było widać, że na przykład celuje do jakiegoś dzieciaka tam przez nosę czy coś. Daj mi na chwilę. Widzisz, jak zza Mikołaja wychodzi taki 5-latek, tak trzymając... O Jezus Maria! Majki, to nie musi być, to nie musi się źle skończyć. I To jest straszne, ale bawię się to. I tym pistoletem tak, widzisz, że on w ogóle celuje w ziemię, w Mikołaja trochę, w ogóle, wiesz, za ciężki jest dla niego ten rewolwer. I nawet nie wiadomo skąd on go wziął, bo zdecydowanie nie powinien go trzymać. Mikołaj tak trzyma tą go, mówi, już, spokojnie, nie ma po co się tak denerwować. Mała mi, oddaj mi to. Ona tak, oddaje mu ten rewolwer. Mikołaj wstaje, trzymając się za głowę, zachwiał się. Widzicie leżący koło niego duży steampack, którego ktoś przed chwilą na nim użył. Schylił się, ledwo założył swoją mikołajową czapkę na głowę, przykrywając bandaż. Widzicie, jak w tym miejscu pojawiła się taka mała plamka, która delikatnie zaczyna rosnąć na jego głowie. Moi drodzy, co ja wam mówiłem? Że gdy przychodzą goście, to trzeba ich przywitać. Pani Thompson, proszę, niech pani zagrzeje więcej wody, herbatę dla wszystkich naszych gości. Panie Thompson, czy mógłby pan jej pomóc? Ale Mikołaju, proszę, naprawdę nie ma potrzeby. Dzieciaki, już. Która jest godzina? Czy wy macie lekcję dzisiaj? Ale pani Thompson jest zajęta. Na razie jest zajęta, zaraz do was przyjdzie, już. I widzicie, że wszystkie dzieciaki opuszczają broń. Po czym Mikołaj mówi, chwilę na was nie uważałem. Jaka jest zasada? Broń zostaje przy wejściu, tak? Nie nosimy. No tak, ale prawie umarłeś. Nic mi nie jest. Już. Wszystkim. Proszę, młody, Gina i Toto. Proszę pozbierać broń i odłożyć je do szafki przy wejściu. Kto ma straż, ten na straż, reszta zaszykować się do zajęć. A was zapraszam do środka. Nie zostajemy długo, zabieramy Lucy i idziemy. Znaczy, jak ona? Annabelle! Annabelle. Ona staje taki... Ale ja nigdzie nie idę. Mikołaj mówi, spokojnie, nikomu się nie śpieszy. Jest jedzenie, jest picie, jest gorąca woda. Porozmawiajmy, proszę. No dobra, a nasze kapsle? Ale moi drodzy, no ja nie mam waszych kapsli, przecież. Moment. Wisisz mi 2 naboje. To Od tego zacznijmy. jeden. A przed chwilą I tobie też jeden. byłeś taki ohoho, milutki w ogóle. I co? I nagle maska zdjęta, tak? I wziąłeś dziewczynę, pojechałeś i znowu jesteś milutki, znowu zaraz nam wyskoczysz z czymś Tak. tutaj. Masz świetną pamięć, moja droga. A ty nie umiesz sarkazmu używać. Nie jestem w tym najlepszy. Sarkazm nie jest idealnym narzędziem wychowawczym, ale używam go zdecydowanie lepiej niż ty broni. To nie znaczy, że ja pierwsze broń, a ty nie. Posłuchajcie, w tym miejscu przemoc nie jest najlepszym rozwiązaniem. Staram się oduczyć dzieciaki tego sposobu, ale no nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach. No tak, spotkaliśmy się na drodze, gdzie groziłeś nam wyrzutnią rakiet i Tomim. To jest Więc- świetna lekcja dla dzieci. Dokładnie. A druga rzecz jest taka, że jakby ty chcesz nam teraz dyktować i Jesteście moimi gośćmi. Widzicie, że w czasie tej rozmowy przychodzi pani Thompson, trzyma paterę, taką blaszaną, na której są 4 kubki z parującą, gorącą herbatą. Ta na bank. No i już pewnie, że to napił. Ty pierwszy. On może być odporny, patrz na niego. On mówi, dobrze. W takim razie proszę rozdać je dzieciom, jeżeli nasi goście nie chcą. Nie, no nie będziesz tu dzieci przy nas.
Bierzesz herbatę czy nie? Nie, w żadnym wypadku. To w takim razie Mikołaj mówi, dzieciaki, weźcie herbatę od pani i udajcie się na lekcję. Widzicie, że Dałem, nie wiem, ktoś mnie powstrzymywał? Nie. Nie. A to ja sobie wziąłem, no. wziąłeś jedną. Resztę widzicie, że 4 najbliższe dzieciaki złapały i z zadowoleniem zaczęły chuchać. W środku nie było herbaty, tylko było kakao. Prawdopodobnie Nigdy nie piłem. nigdy nie piłeś kakao. Co to jest kakao? Pijam. Co to jest właśnie kakao? Dobra, mamy do pogadania z Anastazją, Anabel! Anabel i z Mikołajkiem. Majki, Widzicie, że wszystkie dzieciaki się rozeszły do swoich zadań, ale gdzie się nie odwrócicie, to jakaś mała para oczków spogląda albo rozumiem, że tu za jakiś... Majki nie ma przy sobie broni, tak? I teraz nikt do się nie mierzy, tak? Nie, nikt do siebie Dobra. nie bierze. Mam pistolet. Możesz wykonać sobie rzuć na percepcję, jeśli chcesz. Nie. Podeszła do niego ta pani, mówi, jeszcze pozwól, że ci zmienię bandaż, zakrwawisz całą czapkę, potem tego nie dopiorę. Ach, no dobrze. Usiadł. Jeszcze chwilkę mi dajcie. Siadł, ona mu tam zmienia ten bandaż, te dzieciaki jeszcze się kręcą. Widzicie je z różnych miejsc. Nagle do buby podchodzi mała dziewczynka. Mówi, ale pan jest duży, jak Mikołaj. Trzymam tak kubek przy tym, piję i taka świnka trochę wygląda. Poklepałem ją po głowie. Ona się uśmiechnęła, się mówi, czy pan ma szczurki? I widzisz, że ona tak sięga za swój płaszczyk i wychodzi taki mały szczurek. Też mam. Podpukałem szczurka. No, on bardzo intensywnie cię obwąchuje, bo czuje twoje szczurki. I... A jak się pan nazywa? Kuba. Ja mam na imię Tulin. Oj! Ładnie. I mogę zobaczyć pana szczurki? Kotki w piwnicy może. No i teraz Patrzę, czy są jakieś ten i wszystko. staram się Wcześniej jakiegoś piątek. wygramolić jednego. Jeśli się da. Rozmawiam, no ale słyszę to kątem oka, nie? I tak No, odwracam się do niej i mówię tak, no najlepiej to im coś dać, żeby wyszły. No tak, ale Mikołaj nie pozwala mi ich karmić, bo mówi, że to szkodniki. To co? Tak jest taki, wiesz, takie... Mikołaj słyszy to Ale ja to i co tak patrzy podejrzliwie. On dobrze wie, że ona ma te szczurki. Chyba nie chowasz tych szczurów przede mną, prawda? Ona, nie. No, cicho. I chowa tego. Schował się ten szczur. I... No i to nas... Naskałem na dłoń Tak. i głaszczę go, żeby go uspokoić. Wow. A jak się nazywa? Nuna. Nuna. Super imię. Nuna. I zaczyna sobie tak skakać z jednej nogi na nogę i sobie odchodzi, ale ona jest cały czas w okolicy, jakby jest... Szczur się wyrywa pewnie z powrotem. Dobra, Cieplej. mamy otrzymać zapłatę za dostarczenie No. Angeli, Anabel. Anabel. Spojrzała na ciebie tak, serio typie, 5 dni razem podróżujemy i ty nie pamiętasz, jak ja się nazywam? To był ten wzrok. To był ten wzrok. 5 dni to jest bardzo krótko. I... No ja nigdzie nie idę. Czekaj, z tobą jeszcze nie rozmawiam, na razie rozmawiam z Majkiem, tak? Jest poddenerwowana. Młodzież. I podchodzi do niej dziewczyna, właściwie kobieta, około 30 lat. Widzicie, że To pierwsza, to nie było jeszcze jej. jeszcze jej nie było. Wychodzi zupełnie z jakiegoś innego miejsca, niosąc pranie, zakrwawione szmaty gdzieś niosła na drugą stronę. Mówi, ojej, ty jeszcze masz to dziecko. Stawia to, bierze od niej to dziecko. Nakarmiłaś? I Anabel mówi, tak, nakarmiłam, przewinęłam, tak jak pani mówiła. Bardzo dobrze. Chodź ze mną, pomożesz mi. Niech porozmawiają sobie w spokoju. I wzięła to dziecko i wzięła Anabel i jest jakby dookoła was już coraz mniej osób. Mikołaj wstaje, mówi, chodźcie, te dzieciaki tak naprawdę nie dadzą nam w spokoju porozmawiać. I rusza w stronę tego wielkiego garażu. Takiego największego, który jest na samym końcu tego jakby półkola. Jest wielkie wejście, za nim jest taka jakby hala. Spokojnie wjechałyby tam ze 3 czołgi postawione obok siebie. Na końcu jest zakończona taką wielką płaską ścianą, która też jest obwieszona jakimi płachtami. Jakby cała ta tylnia ściana. No i Mikołaj mówi, to jest mój warsztat.
Potem musimy tu auto wprowadzić. Normalnie nie pozwalam parkować im na środku, bo potem trzeba z powrotem podpiąć albo wstawiać. Mikey, zbierz myśli. Przepraszam. Słuchaj, szanuję za stylówę. Naprawdę. Naprawdę mnie oszukałeś. Radziłeś się tym, bo Mikołaj zna wszystkie imiona, więc niepotrzebnie nas pytałeś. Ale dobra, wracamy do tematu. Słuchaj, jak masz Anabel chce tu zostać, na to wygląda. Jeszcze z nią porozmawiamy. Szczerze mówiąc, powiedz mi, co pan może nam zaoferować, żebyśmy nie musieli targać? Ale ja nic nie planuję wam oferować. Jeżeli chcecie, jest wolnym człowiekiem, może wybrać. I ona sobie wybrała, że pojedzie z tobą. No. W kabriolecie. Tam na tej drodze, tak? Ona wybrała, że zostanie przyciśnięta z lufą w ten. To był jej wybór, nieprzymuszony. Tak? Młoda dziewczyno. Tak, typie, no. Masz rację, nie było to optymalne rozwiązanie, ale nie znała wtedy jeszcze wszystkich argumentów. Rzeczywiście mogłem to rozwiązać inaczej, aczkolwiek zapasy nam się powoli kończą i... I co, zżrecie ją? Co to? No, co? Nie, absolutnie nie, no moja droga. Chcieliśmy po prostu wasze zapasy. To jest nasz teren. Wszystkie osady w tej okolicy są pod naszą opieką. Opieką. Słuchaj, Mikey, bo miałeś szczęście, bo lekko spudłowałem. Gdybym lepiej przycelował, to już by cię tutaj z nami nie było i już byś nie rozmawiał. Więc cut the bullshit i pogadajmy o biznesach, tak? Chcesz dziewczynę, żeby z tobą została, inaczej byś jej nie brał. Jakbyś chciał tylko żarcie, to byś wziął żarcie i byś nie zabierał dziewczyny, więc przestań mi tutaj wciskać gówno, tak? Chciałbym rzucić na zastraszanie, żeby trochę zyskał tego szacunku, bo dostał 2 razy w głowę i jeszcze się... To nie jest kwestia rzutu. On nie traktuje was w tym momencie jako zagrożenie w żaden sposób. Widocznie czuje się na swoim terenie na tyle pewnie. Fatalnie, no i fatalnie, no. I to nie chodzi o zastraszanie. On jakby wie, na ile sobie może pozwolić. Dobra, czyli generalnie nie będziesz nam stawiał na drodze, jeżeli zabierzemy Anabel ze sobą. Tylko jeśli mnie poprosi o pomoc. A jak ja cię poproszę o pomoc, żeby ona z nami pojechała, to mi pomożesz? Też jestem wolnym człowiekiem. Jakieś podwójne standardy widzę. No dokładnie, nam nie pomożesz, a jej pomożesz? Nie podoba mi się twoje podejście do tej sytuacji. Moi drodzy... Jej matka, życzeniem jej matki było, żeby dojechała do swojego męża, tak? Z którym będzie miała szczęśliwe życie. Co ją czeka tutaj? Głód? Brak zapasu. Dzieci? Wychowywanie cudzych dzieci? Nawet nie własnych? Moi drodzy... Może będzie twoją nałożnicą. Co, taki masz plan? Absolutnie. Już cię przejrzałem. Nie śmiem skrzywdzić nikogo. Zaraz powiesz, że ma wolną wolę. Dasz jej winka. I takie tam. My cię, moi drodzy... przejrzeliśmy cię na wylot. Miejsce, które znaleźliście przez przypadek, z mojej winy, nie powinienem dać się postrzelić i lepiej zamaskować nasze ślady, a dzieciaki powinny pamiętać o tym, że bramę się zawsze zamyka. Miejsce, które znaleźliście, nazywa się Biegun i jest sierocińcem. Stworzyłem go kilka lat temu, kiedy trafiłem w to miejsce zupełnie przypadkiem, szukając po prostu miejsca, żeby wreszcie odpocząć. Razem z panem... Mów. Bardzo interesująca przepowiedź, ale... Nie chcę szukać luk w twojej historii, ale jak chciałeś odpocząć, to mieszkanie z nastką dzieci do opieki nie jest... Daj mi skończyć. Majki. Nie musicie słuchać mojej historii, jeśli Dawaj, chcecie. Mów. Ale mogę wam odpowiedzieć na pytania, które być może nakreślą wam całokształt sytuacji. Otóż są to dzieci i pokazuję, bo tak naprawdę te drzwi są otwarte i wy widzicie, jak te dzieci się gdzieś tam kręcą. I on pokazuje na jedno dziecko i widzicie, że chłopiec utyka i ma nogę, która jest nogą syntka. Jest, jak mówi, to jest stópka albo futer, zależy kto go woła. Znaleźliśmy jego i jego brata przy rozszarpanych ciałach rodziców na drodze. Udało nam się przegonić wilki. W jakiś sposób chłopaki przeżyli, przygarnęliśmy ich. A tamten? I pokazuje dalej. Mało się odzywa. Znaleźliśmy go pół roku temu po powodzi, która przeszła tą okolicę. Nie odzywał się, do dzisiaj mówi mało, raczej przytakuje. Potem pokazuje jakieś kolejne dziecko. Mówi, a tamta dziewczynka została napadnięta przez supermutanty. Przynajmniej tak nam mówiła. Wszystkie te dzieci są sieroty, znalezione w różnych miejscach na świecie.
Przygarnęliśmy je. Każde z dzieci może odejść w dowolnym momencie, ale mają tutaj ciepło, mają jedzenie, mają edukację, mają wszystko, czego potrzebują, aby żyć przynajmniej w udawanej na te standardy normalności. Majki, moje serce krwawi po prostu, jak słucham tej historii. Ale to w żaden sposób nie zmienia naszej sytuacji. A ty, Jej matka wysłała nas, żebyśmy ją gdzieś doprowadzili. ty jesteś Ona nawet nie jest jeszcze posłuchana. pełnoletnia. To, że ona sobie wybiera, że chce tu zostać, to nie ma żadnego znaczenia. A ja teraz jestem w stanie tyle dziur w tym, co powiedziałeś, znaleźć. Które jakby... Po pierwsze, opiekujesz się oni są pod twoją opieką, te osady. Tak. Czy to jest taka opieka, za którą się płaci? Jesteśmy Opieka przed wami. w stanie wymiany dóbr. Dobra. Handlujemy z nimi. Za bezpieczeństwo, które im zapewniacie. To brzmi jak coś, co znam. nam. Majki, powiem ci tak. Nie jesteś pierwszy, który wynalazł gangi dziecięce. I nie będziesz mi tutaj takich pierdów wciskał, tak? Naprawdę, ochrona, biedne dzieci, no rozumiem, urwało mu nogę, przyczepiliście mu nową. No po prostu dam ci order. Jak mnie to, kurde, obchodzi, żeby nie przekląć. Co mnie... Co mnie to obchodzi? Ja zabieram Amber, tak? Annabel i idziemy w swoją drogę. Chyba że przekonasz nas do tego, żebyśmy jej nie zabierali. To jest nam tyle, że ona będzie szczęśliwa, my będziemy szczęśliwi, a ty przeżyjesz. W tym momencie przychodzi jakiś knypek, nie jako was. Knypek na zasadzie lat. Posłuchaj. Okay. Knypek wzrostu, no tego co przeciętne dzieciaki. Tylko idzie z jakąś taką kartką, coś tam mruczy pod nosem. Złożę tyle bandaży. Matko. Odwraca się. Mikołaju! O Jezus, Mikołaju, no przecież wy mnie wykończycie. I Jaka mała głos starego źle No właśnie. wielkości. bo jest to gól karzeł. Okej. Czyli jest to karzeł gól. Gól kazał gól. Wszystko jasne. Mały, stary. Tak, jest bardzo pomarszczony, nie ma końcówki nosa, ma wielkie, zapadnięte, takie mocne dziury, oczodoły i jest niski. Idzie taki z notesem. Mikołaj mówi, to jest kurdek, moja prawa ręka. Cześć, kurdek. Siemano, podchodzi. Johnny. Siema. No dobra, siemano. Peace. Co tam? Też coś chcecie? Dzieciaki, wszystkie cukierki mi dzisiaj zżarły. Mikołaja, chwilę nie ma, żeby je przypilnować. Wszystkie cukierki mi zżarły. Jak ja teraz przygotuję Majki. Co? Majki. Co? On mówi, Mike mówi, spokojnie kurdek, organizacyjne sprawy załatwimy później, teraz się muszę tutaj dogadać z państwem. Proszę cię, pójdź po Annabel. Ale ja nie jestem kurierem, co ja jestem jakiś? No, czyli podsumowanie z naszej rozmowy jest takie, że jak przekonamy Annabel, to możemy iść dalej, tak? Tak. Świetnie. W porządku. No i on poszedł po Annabel. I ten kurde. Majki. Coś tam będę przynieść parę rzeczy. Nie będę. Pan po zamian. Ale nigdy nie poklepię po pleckach, nigdy nie będę. Tylko dzieci. I tak. I podchodzi, poszedł. No i po chwili. Ale ja chcę jeszcze się zapytać coś. Majki, bo ty mówiłeś, że to był nieodpowiedni sposób pojmania, bo to nie było, to było porwanie Annabel, bo chciałeś zapasy, a teraz słyszę, że wy macie tu cukierki? Coś tu się Co, która się kupi nie klei. Jakiś tydzień temu widzieliśmy na naszym terenie 2 gości. Nie wyglądali jak zgubieni, wyglądali zdecydowanie jakby szli w jakieś miejsce. Po rozmowie z nimi, która skończyła się oczywiście tym, że podzielili się łaskawie swoimi zapasami z nami, Łaskawie. powiedzieli mi, że idą, że oni tylko przychodzą, że oni nie chcą kłopotów, bo idą po dziewczynę i że niedługo będą z nią wracać. Nie byliście 2 podejrzanymi gośćmi, ale opis dziewczyny się zgadzał. Powiedzieli mi, jak wygląda sytuacja, no i oczywiście powiedzieli to przy dzieciakach. Nie pozwoliłem mi
podjąć innej decyzji niż uratować ją od takiego życia, jakie ją czekało. Dlatego patrolowaliśmy ten teren, czekając aż trafimy na taką grupę jak wasza. Taka jest Czyli ukartowałeś to od samego początku, zdobyłeś nam zasadzkę i jeszcze bezczelnie nam próbowałeś wkłamać, że chodzi o jedzenie. No cieszę się, że w końcu wyszła prawda z worka. Tak się mówi? Tak, Coś- tak się mówi. A propos worka, widzisz jak sięga z tyłu i wyciąga taki Tak, wielki worek, sięga po niego. O! Twoje naboje, wyciąga ci 2 naboje. No dobra, to przynajmniej wyrównaliśmy rozmowę do poziomu 0. chleb. Słuchaj, porozmawiałem w takim razie z Amber. Anabel! I słyszałeś jej głos. Przepraszam, Kończąc. Anabel. Z pamięcią imion. Odkąd zostałem postrzelony w głowę, mam problem z zapamiętaniem imion. Anabel, słuchaj. Majki tutaj powiedział nam, że od momentu, kiedy zostałaś porwana do przyjazdu tutaj, zmieniłaś decyzję i chciałabyś tutaj zostać w tym, jak to wygląda, dziecięcym gangu prowadzonym przez tego oto Herszta, Majki. Nawet tatuaże się zgadzają. Kurczę, że od razu na to Tak. jak wpadłem. Tak. Teraz moje pytanie do ciebie, czy naprawdę wolisz tutaj zostać i wymuszać na okolicznych ludziach haracz i napadać niewinnych przechodniów, I uczyć dzieci przemocy. i uczyć dzieci przemocy, Mhm. czy wolisz jednak może w godności wychowywać swoje własne dzieci w miejscu, gdzie ci niczego nie będzie brakowało, bo ją przekonać do tego, żeby za nim pojechała jednak. No, No, możesz spróbować. you can certainly try. A, jeden sukces. Jeden sukces? Parsknęła tylko. Powiedziała z starym dziadem nigdy. Musicie mnie Bardzo- zabić, żeby mnie stąd zabrać. Bardzo proszę, uważaj Wiecie, na co swój mi język. To jest pokazali? nie jest stary, Książkę. tylko doświadczony. Prawdziwą książkę. Wiecie, co w niej jest? Książki są Mnóstwo małych przereklamowane. znaczków. Nigdy nie widziałam takiej książki. Powiedzieli, że nauczą mnie czytać. I mają czyste ubrania i nie śmierdzą jakieś stare dziady. Nigdzie się stąd nie ruszam. Słyszałem, że twój mąż wie nie pan co? śmierdzi, bo ma pieniądze na perfumy, ale no dobrze. I się myje regularnie, czego nie można powiedzieć o tym. Dziadem nogi rozkładać. Pu! Splunęła na ziemię. I Ale są inne sposoby, nie musisz zawsze rozkładać nóg. Dobra, Takie powinny spytać na nas. nigdzie stąd nie idę. odbiegam od tematu. Nadę. Tak, Anabel. Nie. Wiesz co, A możemy ją tu zostawić w pizdu? Tylko, że my zmarnowaliśmy już i będziemy musieli No wiem, wracać. no. Dobrze, Mikołaj mówi, słuchajcie. Chciałbym wynagrodzić wasz czas. Zróbmy tak. Mam do odebrania kilka paczek w okolicznych osadach. No jeszcze haracz mu będziemy Właśnie o ściągać. tym No. pomysł, tak. Odbierzcie je dla mnie. Dostaniecie mutarogacze, auto i... No a co jeszcze? Co jeszcze obiecasz? 4 dzieci. Znaczy, nie na zawsze. Pożyczę wam oczywiście na czas No to wykonywania nas tego to zadania. interesuje. Mnie interesuje, co dostaniemy. Ślimak pojedzie z wami, będzie waszym kierowcą. Co dostaniemy? O, Co was interesuje najbardziej? to co Twój mieliśmy Tommy. dostać? To co? Równa wartość tego, co mieliśmy dostać za anime. A ile mieliście dostać za Anebę? 1500. 109. Ta Jak dziewczyna, szturcham ci tak. 200 kapsel. ta dziewczyna Jest warta 400 przynajmniej. Anabel stoi i słucha całej tej sytuacji. Mhm. I jeszcze całą wioskę. I jeszcze 2 takie samochody. Tak, na pewno. Słyszałem, co matka mówiła. No Tyle, i co co? będziemy w stanie wynieść, to mówiło. Powiadam, Ja jestem dużo w stanie wynieść. ja jestem nic nie warta, panie Mikołaju. Ja jestem, nic bym nie robiła, dlatego i uciekłabym i jestem nic nie warta. Proszę ich nie słuchać. Ja chcę tu zostać. Znaczy super, że chcę tu zostać. Ale my też już wykonaliśmy pracę, straciliśmy czas. Sama mówiłaś, że czas jest bardzo ważny. Dobrze, rzuć sobie na mój Boże, ja. handel. No, może być, ale bo targujesz się. Handel. Nie będzie handel. Czyli no. tak. Charyzma handel. Ma 4 w ogóle. No nie. Dostaniecie 30 kapsli. Na głowę. Nie, wszyscy. Co?
30 kapsli. Poczekaj, bo ja nie rozumiem czegoś, wytłumaczysz mi. Dlaczego on się zachowuje jakby No teraz właśnie w głowę i jakby Właśnie- w kraju życia? Dobra, A my Słuchaj. jesteśmy, jakby nie rozumiem. On myśli, że on jest w przewadze? no tak się poczuje. Słuchaj, Trzeba chyba go prowadzić. szanujmy się, dobrze? Rozumiem, masz swój gang, masz tutaj to wszystko, to Wchodzi dzieje. młoda dziewczyna teraz, jakby wchodzi tylko wam w scenę, ja powiem, że przychodzi z gorącą wodą i zdejmuje Mikołajowi czapkę, wymienia mu bandaże zakrwawione, czyści mu tą ranę. Widzicie, że ta rana nie jest taka sroga, jak wyglądało na początku. Kiedy strzeliłeś do niego, to był taki wielki pyłek, bo taki krwisty Mgiełka. poleciał. Właśnie tego słowa mi brakowało. Mgiełka aż buchnęła w powietrze. Teraz ta rana jest po prostu taką długą blizną przez środek, przez bok głowy. Leczy się jak na psie. I zmienia mu te bandaże. Ale 30 kapsli to ewidentnie jest uwoczająca propozycja. Nie dość, że czas i rację, który straciliśmy, żeby tu przyjść, Oczywiście. to jeszcze za wykonanie za ciebie roboty z zbierania haraczu. Jak on ma jakąś manię większej jakby wielkości czy coś? Mikołaj mówi: dobrze, to ja sam pojadę. I chciał wstać, ale Cindy, która mu wyjęła tą głowę, mówi: nigdzie pan nie jedzie, panie Mikołaju. Siedzi pan tutaj, a 30 kapsli to jest naprawdę nic. Chyba pan trochę przesadza. Dobrze pan wie, co się... No, dobrze pan wie, co się dzieje w tym momencie. W ogóle ja uważam, że nie powinniśmy stąd się ruszać. Jedzenie jest, zapasy są, po co się w ogóle stąd ruszać? I obwijam tą. No właśnie, a co się takiego tam dzieje? Zagoduję te dziewczyny. No są ci różne rzeczy się dzieją. No czasami jak coś bandyci przejeżdżają, a Mikołaj ich wtedy przepędza oczywiście, ale no nowi jesteście, no nie wiem, czy sobie poradzicie. No właśnie. E, Tego Kapsli za... No nie, ty ryzykowanie naszego życia i odpuszczenie... jesteś typie, żeby nam jakby... żebyś ty mówił, co jest dobre i złe. Dobrze, to co chcecie jeszcze? No mówiłem, 30 na głowę. To jest uczciwa cena. I połowa z góry. Typie. Rzuć sobie. Nie ma problemu. 3 sukcesy. Dostaniecie 20 na głowę i amunicję. Połowa z góry, amunicja z góry. Racje jakieś. Mam żarcie i picie, a my musimy wrócić. Nie dość, że będziemy musieli... Oblecicie w jeden dzień. Tak, tylko że musimy jeszcze wrócić skąd przyszliśmy. A mieliśmy dostać kapsle na miejscu i żywność. No dobrze, dostaniecie też... Podwózkę po akcji Tak. twoim autem do Tak. najbliższej miejscowości. Oczywiście potem co zabierasz. Autko. Zgoda. Deal. O, moja głowa! Sam bym pojechał. Dobra, tym sposobem zbieramy haracz. Dla typa, który uważa się za, nie wiadomo, Robin Hooda jakiegoś. Dobrze. Chcecie jechać? On mówi jeszcze, to może ruszycie jutro rano, a dzisiaj zdrzemnijcie się u nas. Późno jest? No, ruszyliście rano, gdzieś mieliście pierwsze to spotkanie z nim około 11. No później 4 czy 5 godzin. Tak, więc już zaczyna zmierzchać, szczerze mówiąc, bo to jest taka pora roku, że... Myślę, że można zrobić nocleg. Tak. No cudownie. Cieszę się, że udaje nam się znaleźć wspólną nić porozumienia, no naprawdę. I pieniądze. Czyli 2 największe waluty tego świata. I puszcza ci oczko i uśmiecha się. Mówi, no dobrze, no to Kurdek! Nie ten głos. Kurdek! Kurde co? Co? Okej, teraz to rozumiem. No co? No co? Zaraz liczyłem tam. Ile tam było? 120... A, znowu sobie nie zapisałem, znowu będę liczył od... Cholera jasna. Mówi, jeszcze te dzieciaki. Cholera jasna. Co? Proszę przygotować naszym gościom najlepszą kwaterę. Czyli kurwa... Kurde którą? Najlepszą! Najlepszą ze wszystkich. U rogaczy? Najlepszą. Dobra.
4 osoby. Każda poduszka, ten duży też będzie. Duży na ziemi śpisz czy jak? No, jeszcze nie mowa, cholera jasna. I trzeba wolniej. Wolniej. Jakbym robił wolno, to bym już 100 lat temu umarł. Z nudów. No i dobra. I widzicie, że gdzieś odchodzi i tam stryknął. Jak przychodzi, daje kubek. Tak stałem z nim, nie wiedziałem co z nim zrobić. Po kakao. On tak wziął ten kubek i... No i teraz się zgadza, 19 jest. No i zaznaczył coś i poszedł. Widzicie, jak dzieciaki gdzieś tam jakiś stryknął na 2 dzieciaki, one do niego podeszły, coś tam się pośmiały z nim, pogadały do niego, po czym wskazał im gdzieś tam i one pobiegły coś szykować. Mikołaj wstał, mówi, jeżeli to już wszystko, moi drodzy, pójdę odrobinę odpocząć. Wstał, zachwiał się lekko i wszedł w jakieś tam drzwi i zniknął za nimi. Cindy zbiera te rzeczy, mówi, chodźcie, pokażę wam wasze miejsce w spaniu. Zbiera te brudne bandaże, mówi, kto to dopierze teraz, kto to dopierze? No i idziecie, podchodzi wtedy Tulin i pyta się, a pan śpi z tymi myszami? No. Ja ze swoimi też, tylko proszę nie mówić Mikołajowi, bo on nie pozwala. Ty nie masz? Panie Bubonie! Ona sięga do kieszeni i wyciąga taki ser pokrojony w takie bardzo nierówne kostki, nie? Dla myszków. Proszę. Wziąłem nieporadnie z jej rąk. Takie wielkie paluchy i taki mały. Tak, bierze te kosteczki w dwa paluchy, zgniatając je właściwie w jedną. Nie podawałem tego, tylko tak całą rękę to przyłożyłem do jakiejś jednej z dziur po prostu. Ona tak patrzy na ciebie i mówi, To jest nasza tajemnica. i ucieka gdzieś tam. Odbiega. Okej, nie mogę dawać, że to nie było urocze. I ona tylko jeszcze się odwróciła, spojrzała na Johnego, mówi, proszę pana, Tak, tak. proszę nie zabijać więcej Mikołaja, proszę. I poszła. Ale ty tutaj moralniaki na to. No, moralniaki. Się okazuje, że te dzieci na krucjaty chodzą. Nie martw się. Dzisiaj już go nie będę zabijał. Super! Jesteś w porządku. I poszła. Dobrze, zaprowadzili was do takiego kwadratowego kontenera, w którym jest koza. Bierze jakiś patyk, zaczyna rysować pentagramy na ziemi. Koza w sensie piecyk. No tak. A. Mam takie... Tak. Piecyk, w którym stoi ten starszy dziadek z laską i tam coś gmera. No i powinno się palić. Tutaj wam przyniosłem ściebek. 14 do rana powinno wystarczyć. O Jezus. Głodni? Zjeść? Zjeść? Zjeść. A tak myślałem. I odchodzi sobie. Ja od razu jak I to zdejmuję buty i suszę sobie. to jest świetny moment, żeby wysuszyć buty. Ogólnie miejsce jest całkiem przyjazne, takie bardzo, bardzo ładnie wygląda, bo jest całe wyścielane suchą słomą i jest czyste. Jest wysprzątane, jest tam nawet, są jakieś wojskowe, takie zwinięte śpiwory. Jeżeli je rozwijacie, to one cuchną pleśnią taką, wiecie, jak takie stare rzeczy trzymane na strychu lub w piwnicy, ale są suche i każdy z was ma tam miejsce. Drzwi są dodatkowo uszczelnione jakimiś tam materiałami, że jak je mocno zamkniecie, możecie sobie nawet je zamknąć do środka, bo jest taki skobel, ale oni nie zamykają was. On po prostu wychodzi, ten facet nawet nie zamyka za sobą drzwi, wiatr wieje do środka, jest trochę zimno, więc... Podeszłam z okna. Tak, A okna są? tak, okno jest, tylko okno jest taką wyciętą dziurą, która jest po prostu zasłonięta i są takie zaczepy i jest płachta materiału, nie? Ona tak dość mocno jest naciągnięta, jeszcze tam na dole są takie 2 sznurki, które się zahacza za jakieś haczyki na dół i ona jest mocno naciągnięta, dobrze przylega. Do tego są takie deski, które przyciskają, no taki zrobiony, jakby wymyślony system zamykania w środku. Oczywiście trochę tam czuć, że z tego wieje, ale mimo wszystko jest to naprawdę komfortowe miejsce do spania. W środku jest kilka lamp, które się palą takich oliwnych. I szczerze mówiąc, dawno nie spaliście w tak
komfortowych warunkach jak tutaj. No dobrze, czas Zdejmuję odpocząć. buty, skarpetki. Tak, Tak suszysz. przykładam gołe stopy do tego, żeby się... Poparzyłaś się. Nie przykładam do tego Okej, rozumiem. języka, tylko Dobrze. tak, żeby się... No właśnie. Kiedy sobie siedzicie i rozmawiacie, przychodzi do was Cindy. Już wiecie, że się tak nazywa, jest najstarsza. Ma około 30 lat. Jest zadbana, bardzo serdeczna. Hej Cindy. Ta już jest w moim wieku. Tak, ta już jest w okolicach twojego wieku. Ona uśmiecha się. Dzień dobry, dzień dobry. O czym to ja miałam? Ach tak, otwiera szerzej drzwi i wchodzą dzieciaki. Wchodzi dziewczyna, ona po prostu mówi: Gina, błystka, proszę bardzo. I wchodzą dwie dziewczyny. Jedna jest Azjatką, ma skośne oczy, czapkę taką typu, nie wiem jak się nazywa, bomber? Nieważne. Po prostu ma czapkę, druga ma założony kaptur i warkocze. I wchodzą i jedna z nich trzyma tacę, na której są 4 parujące kubki, a ta druga jest troszkę starsza, więc ona wnosi 4 talerze na swojej tej i każdy talerz ma trochę inną ilość jedzenia. Ale jest tam mięso, jest tam ryż, wszystko paruje, więc jest na pewno ciepłe. W stanie wszystko zatruć? I kiedy powiedziałeś tak pod nosem to słowo zatruć, to zobaczyłeś jak kątem oka taki dzieciak schował się do środka i słyszysz 2 głosy. Kurde, chyba się skapnęli. Jak to się skapnęli? A ile im dosypałeś? Ja 2 łyżeczki. Kurde, ja też 2 łyżeczki. I co myślisz, że... No, pani Thompson mówi, że cukier to najgorszy trucizna jest. No dobra. No to będziemy patrzeć. No tak, patrzmy. I znowu takie jedne oczy. Co, widzisz coś? Czekaj, nie pchaj mnie. Widzicie taką stękę, oni Tak wygląda. Chowaj się. Myślisz, że cię widziała? Co ty? Jestem za sypki. I znowu się wychyla. Teraz Cindy uśmiecha się, oczywiście słysząc tą rozmowę jak każdy w tym pomieszczeniu, mówi, kiwa wam tylko tak, żeby się nie przejmować i podaje wam te wszystkie rzeczy. Zaczynacie jeść. Czy jecie to i pijecie? Czy ja, Bez picia. ja w tym czasie odszedłem, jak sobie Ruby suszyła nogi. I ty masz jakiś plecak, czy co? No tak. Jesteś w stanie sprawić, czy to nie jest jakoś tam ten zaprawiony? Plecak. Nie chciałbym tutaj No. zasnąć. Chodź, gdzie jedzenie trzymasz? W plecaku i ty masz większość. Ja po prostu Ja mam... no jedzenie to spisane, zawsze ty nosisz. Aha, Bo to mam ja... spisane. Aha, w tym sensie, bo ja byłem pewien, że ty nosisz. Czyli ja też mam, tak? A nie, to ja zdejmuję mój plecak i robię przegląd jedzenia, żeby wybrać coś dla szczurów, co uważam, że jest najsmaczniejsze. Kiedy dostajesz swój talerz, Ja to widzisz, że koło twojego talerzyka jest mała miseczka, w której są nasionka zboża. jeszcze żyję. Filmie podróżuję. I ewidentnie to są nasionka dla Coś szczurów. usypiającego tutaj. Mogli. Ja poczekam. Burczy mi w brzuchu, ale poczekam z pół godziny, czy nie gasnę. Patrzę. Czy jecie to? Ja Tak? jem, a on czeka. Dobrze. Pijecie? Ja Nie. czekam. Czy pijecie napoje? Teraz mnie zastanawia, To no. jest kakao? A próbujesz? No, co? No czy tak, wygląda dokładnie tak samo jak to, co wcześniej. Jak inni nie chcą tej... Tak głodna, że... Teraz jestem głodna jeszcze bardziej przez to, że mówisz o tym, co tam jest. Tak. Kiedy zjedliście, czy ktoś nie je albo nie pije? Ja nie piję, Dobrze. czekam nad swoją porcją, patrzę, czy... Nie pijesz? Ja jem tylko. Dobrze. Myślę, że Nie pijesz? Tak. Nie. Mogę? zapomniałem. Może. Nie Kiedy pijesz? Piję, tylko poczekam. Musi ostygnąć. Strasznie słodkie. Lubię bardzo zimne. Strasznie słodkie, ale dobre, bo czujesz, że jest tam mleko, czujesz, że jest tam rzeczywiście kakao, jest to ciepłe i szczerze mówiąc, jesteś przekonany, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu piłeś. Ja piję, Strasznie słodkie. patrzę, znaczy wiesz, że nie patrzę na te dzieci i mówię: o nie, to chyba jakaś trucizna. Słyszysz, Udało się. I robię takie: o nie. i jeszcze i już jak uciekają, nie? Szybko uciekamy zanim wszyscy. No i już. Chyba bezpieczne. Dla ciebie tak. Nie no, mówię Ja tak na serio. ja wiem. Nie ma w tym Dobrze. nic, nie doprawili tego? Jest cholernie słodki. Aha. No, E. słyszałem.
Dobrze, no to w takim razie oczywiście zjedliście. Ja odczekałem tylko pół godziny, że faktycznie ich nie pousypiali. No, Czy wiesz, robicie się bardzo senni. Ale, Buba po pół godziny już chrapie. tak, ale to nie jest coś, z czym nie moglibyście walczyć, gdybyście chcieli. Co mogę słuchać? Czy jesz, bo zaczęliśmy spać? Jesz? Aha. Bierzesz łyka? No po pół godzinie tak. Rzuć sobie na wytrzymałość. Nie żartuję. To jest po prostu kakao. Oczywiście zrobiliście się bardzo senni potem, bo wiadomo, duża ilość cukru, ciepło. Poczuliście naprawdę duży komfort. Zasnęliście wszyscy. No nie bierzemy tych wart? Ja bym był za tym, żeby zrobić warty już. Zróbmy wart. Ja włączę sobie radyjko w Pip-Boyu I sobie posiedzisz. i sobie pochodzę, nie? Bo jak będę siedział, to zasnę. Okej. To ja druga warta. Rzućcie sobie w takim razie na wytrzymałość. Czy ja już mam... Czy wytrzymacie? Kto rzuca? Czy nie pozasypiacie? Bo jest wam bardzo komfortowo, ciepło, zjedliście. Czy po prostu nie zaśniecie na warcie? normalną? Ty poszłaś spać, czy nie? No dobra. Ty też chrapiesz. Powiedziałam. Mówisz, że chrapiesz. Ale nie warta. A, czyli wartujecie wszyscy. Właśnie nie wiem, no bo jak ona nie chciała Nie, wartować. nie ciężko dobudzić. Możecie zdecydować. To nie. Chyba jest leniuchem, nie lubi wartować, ale jak go robią, no to Dobrze. żałuję, no. Nie wierzę, że jeżeli nam nie podali środków nasennych, to bym zasnął na warcie chodząc, bo jakby nie siedząc oczywiście. Goniłeś ich przez 5 godzin. No. Było to wycieńczające. Ostatnie Nie. kilka dni spałeś na dworze. Ale śpię na terytorium Hersztaga i jego gangu, więc Ale- nie czuję się tu bezpiecznie. Że siedzę w pierwszej ławce na wykładzie, babka patrzy mi w Ale nie, oczy. to- Godzinę po wstaniu z łóżka. Zasypia, mimo że każdy neuron w mojej głowie mówi... Nie rób tego! Miałem tak samo. Rzucajcie. Ale wy jesteście special case, a nie... Czyli ja też, tak? Bo ja na wartę Tak. nie budzicie, tak? Czyli na coś... Yes. Śpisz jak zabity. No. Śpisz jak dziecko. Ja mam... Tak, dokładnie. Ja nie zas! Nie zasnę. Johnny... Dobrze. Budzicie się rano. Drzwi zamknęliście na skobel? Mhm. Tak. Dalej są zamknięte na skobel. Nikt was nie budzi. Nikt się nie dobija, ale słyszycie zamieszanie. Kiedy wychodzicie, widzicie, że na środku tego miejsca jest wielkie drzewko. Jest choinka, która jest przytargana na środek i dzieciaki ją stroją. Wszyscy śpiewają, cieszą się, śmieją, piją kakao i atmosfera jest, szczerze mówiąc, taka, której dawno w życiu nie widzieliście. Bo w tym świecie o uśmiech pojedynczej osoby jest trudno. A właśnie przed wami jest kilkanaście osób, 4 dorosłe przynajmniej. Nawet widzicie jeszcze jedną kobietę, której nie widzieliście wcześniej, ale ona nie sprząta. Ona stoi tylko tak, przechadza się, jest bardzo dobrze zbudowana, ma przewieszony na szyi karabin, raczej kręci się przy bramie. Co on im dosypuje do tego kakao? Ale cała reszta, poza nią, ona nawet czasami się uśmiechnie, jak zobaczy jakąś śmieszną sytuację, jak dzieciaki się... ale stara się być skupiona, nie? Oprócz tego widzicie na przykład nawet sytuację, w której jakiś dzieciak do niej podchodzi, ona na niego patrzy, on coś do niej mówi, ona nie odpowiada, po czym lekko się uśmiecha, sięga do kieszeni, wyjmuje jakiś cukierek, mu daje i on ucieka. Ona z trudem powstrzymuje kącik ust, który wędruje jej do góry, jednak wraca do swoich czynności obserwowania bramy, która jest już oczywiście zamknięta. No i co robicie? No mieliśmy się śpieszyć z rana, nie? Przychodzi kurdek do was, mówi, No nareszcie, ileż można spać, no. Kurde, no ileż można spać, no śpicie i śpicie. A to przecież wszystko jest czas, a czas to... Kafle. Kafle. Jakie kafle? Czemu zapisałem kafle? Jakie kafle? Mikołaj czeka na was w hangarze. Wszystko tam pieprznęło dawno. Mikołaj się kurde myślę. coś tam notuje i poszedł. No, to idziemy jak No wyruszajmy. Nie. Bo to... A co chodzi z tym krzakiem? Przed wojną była taka tradycja, że na święta się stawiało choinkę. Chodzi... się- Kiedy ścinało się drzewo, No, stawiało. okej. Po co? Żeby... No na opał, rozumiem. Nie. Naprawdę to się nie utrzymało? No, w naszym wolcie się stawiało choinki, wprawdzie sztuczne, ale... Gdzie? To było już na to, że się robiło, gdzie nikt inny No dobrze. nie robił. Jest taka legenda, którą się opowiada dzieciom. Święty Mikołaj przynosi prezenty pod choinkę, a choinka była symbolem świąt. Mhm. Mm. Okej.
Czyli ścina się krzak, stawia go się na środku i mówi, I zdobi i... teraz to jest ładny krzak, Tak. święta. Symbol świąt. W twoich ustach brzmi to tak trywialnie. Bo jest! Przechodząc widzicie, jak pani Thompson stoi, tak? I mówi: nie biegaj z tymi bombkami, proszę nie biegaj. No chłopaki, pędzel, przestań, w tej chwili, chodź tutaj. Postoisz sobie tutaj, a wy spokojnie, bo się potłuką. Na litość boską. I widzicie, jak dzieciaki niektóre noszą po jednej, niektóre po dwie, ktoś inny niesie cały karton i ta choinka ma 3 metry, ale jest ubrana tylko w tej dolnej części. To są Johnny! szklane ozdoby, Oni tak się nazywają. ozdabiają to bombami? Przecież to są dzieci noszą to. To nie są prawdziwe bomby, tylko bombki, tak się nazywa. Czyli Nie, Takie małe bomby. no nie, Malutkie. takie szklane ozdoby. Niewybuchowe. Wtedy przebiega koło ciebie jeden dzieciak i tak, i udaje, że rzuca. O, dziwną nazwę dali temu ustrojstwu małemu. No, trochę dziwne. Nie biegać, proszę, oddawaj mi to wszystko. Cholera jasna. I ona zawiesiła. I to jest pierwsza bombka, która wisi wyżej niż 1,50 m, nie? No i wtedy wychodzi Mikołaj w swoim stroju, rozradowany, na ramieniu trzyma jakąś małą dziewczynkę, która się strasznie cieszy i tam trzyma jakąś lalkę i coś tam z nią sobie rozmawia, widzi was z daleka, chodźcie, zapraszam. I zdejmuje to dziecko, mówi: skończę z naszymi gośćmi i przyjdę i ubierzemy wtedy razem całą choinkę. I wtedy te dzieciaki, To skończy mi się nie podobało. No, w ogóle mi się nie podoba. chodzi. To nie jest szemrany. W hangarze jest zaparkowany Cadillac, do niego są podczepione 4 mutarogacze i w środku siedzi 15-letni chłopak, całkiem wysoki, wygląda jak już bardziej młody mężczyzna, młodzieniec niż dziecko. I tak, muszę to robić. Mój drogi, nic nie musisz. Ja to zrobię. Dobra, nieważne, już jadę, no. Mikołaj ma zostać. Nie, ja pojadę. Nie, dobra, już nieważne, już nic nie mówię. Jezus. No i wtedy Mikołaj się uśmiecha, patrzy na was, mówi: dobrze. To jest młody. Młody pojedzie z wami. Zna się na zwierzętach jak nikt inny. Mogę mu w 100% zaufać, że wie co robi. On ma ode mnie instrukcję, gdzie macie jechać, więc zawiezie was. Mierzę go wzrokiem. Ma na sobie jakąś kamizelkę? Pancerz jaki? Ma. Broń? Ma. Skinął za prowatą. Jak zobaczyłem, że ma kamizelkę i broń, skinął. On ma, widzisz, że ma kamizelkę taką jak ty teraz na sobie założoną, na to ma założony płaszcz, taki zielonkawy, mocno zniszczony, wojskowy stary płaszcz, na pewno znaleziony gdzieś tutaj w bazie. Oprócz tego ma właśnie kamizelkę, ma czapkę i ma przewieszony jakąś broń, jakiś karabin. I odstaje mu nawet jeszcze jakaś kabura z boku, a także jest przygotowany. No dobrze, to ruszajmy. Wsiada do środka i... Połowa była mówiona z góry, Maj. A, tak. Trzymaj. Na ile się umówiliśmy? Teraz coś nas. No chyba pamiętasz. Na ile żeś... 20 na głowę. Plus amunicja. Trzymaj. Tu jest połowa. Jest tu... Po 10. Ile? 40. Dokładnie. Dokładnie tyle tam jest. Jest? Jest. Znaczy jak przeliczysz? 1, 2. Ja wzięłam od niego i przeliczyłam. Tak, jest 40 i jest w środku, w tym większym zawiniątku są jeszcze naboje. 20 naboi, ale możecie zdecydować, ile z tych naboi każdy z was ma do swojej broni. Czyli- Ile jest? Jest 20 naboi, ale wy możecie zdecydować... Dajcie mi 5 CR celestii. To każdy po 5. Dobrze. No to Bo ty nie ten. Ja wezmę... To weź 6, a my będziemy po 7. Dokładnie tyle weź. Powiedziałbym. Ja wezmę 6, a weźcie resztę, czyli ile? I całą resztę. Nie, nawet nie. Ja wezmę 5, bo ja nie potrzebuję. Wy więcej robicie krzywdy. I nie. Dobrze. Ruszacie, rozumiem. Tak? Otwierają wam bramę, Czym wyjeżdżacie. prędzej? Jeszcze się tego Majkiego, jak gdzieś tam jest. Słucham cię, moje dziecko. Czym mogę ci pomóc? Pan sobie zdaje sprawę, że ja mam lat 20 parę. I tak do tego dziecka to mi trochę jeszcze... Jeszcze brakuje? Już trochę brakuje. Bardziej interesuje mnie, cóż to za paczki mamy odebrać. To są bożonarodzeniowe paczki przygotowane przez mieszkańców. Macie do odwiedzenia 3 punkty. Czy jeszcze chcecie coś jeszcze zrobić? Jak jedziemy wozem, ja się pochylam do Ruby w tym momencie. Co chodzi? Gdzie my jedziemy? Bo my jedziemy
żeby zebrać coś z 3 miejsc i przywieźć to z powrotem tam. I za to dostaniemy kapsle, za które kupimy jedzonko. Dostaniemy trochę jedzonka. Zajmie nam 1 dzień, a Dobrze. Anna zostanie tutaj. Anabel. Ja. A za jedzonko kupimy, za pieniążki kupimy jedzonko dla ciebie i szczurków. Czemu się tak dziwnie do mnie uśmiechasz? Bo cię lubię. Mogę nie jak chcesz. Można się uśmiechać, no. Czasem ja nie wiem, ile on rozumie. Raz jest a później mówi mi o tabliczce mnożenia. Ja też go jeszcze nie rozgryzłem. Buba, a skąd ty się w ogóle wziąłeś? Stamtąd. Exactly. A później mówi, wiem, czy to karabin. No tak. No bo wiem, co to karabin. Mamy karabin. Noszę cały czas karabin. Nie jestem głupi. Młody jedź. Już nie jestem taki młody. Wołają na mnie tak od lat, bo byłem z Mikołajem pierwszy. Ile masz lat, młody? Między 15 a 25 gdzieś. To jest bardzo jakby szeroki No. ta granica. A jesteś w stanie bardziej, to nie liczyłeś, ile masz lat? Nie, myślę, że mam z 23 pewnie, ale tu widzisz, że on ma z 15, jakby tak to... I tak patrzę, czyli tyle, prawie tyle, co ja. Tak, jestem dorosły. Radzę sobie. Ogólnie to miałem dziewczynę, jakby też, no, już trochę żyję, nie? Już, nie, no teraz jak myślę, to rzeczywiście 23, 21. Młody, słuchaj, mam trochę doświadczenia z półświadkiem. Ty wyglądasz na takiego, co powinien mieć ksywę Skorpion. Przynajmniej. Nie? Też mi się coś takiego zdarzyło. Jedzie i tak. Mówię ci, powinieneś sobie walnąć taką dziarę, żeby ci tutaj tak ten Skorpion wystawał. Wiesz, jakbyś miał szacun na dzielni? Wszystkie laski na ciebie. No. Wszystkie sieroty laski. Powiem tak. No. Załatwimy ci dziarę. Na mój koszt. Nie. Tak. Mówię ci. No, Nie, tak? Tak. Ja. Masz 23 lata. No. To jest wiek, że na Że spokojnie. możesz. 25 mam. 5. No. To masz tyle, co ja. No. No, takiego... Dzielnia? Nie wiem. To jest jak się dzieli coś na 2. Fajne oksy. Do ciebie mówię. Chcesz? Ale chcesz się wymienić, czy... Ale, a co masz? Pistolet. Mam jakiś, ale nie używam go, bo on ten... Bo co? Taki. Daję I ci. co to jest? To jest pistolet laserowy. Proszę. Ej, ale ja do niego... Proszę. Ale deal zrobiłeś, kurde. Cicho, bo... Nie, Ty, ale weź coś od niego jeszcze, bo nie opłaca ci się tak za same okulary oddawać. Znaczy, takie okulary chcesz oddać za ten podzielny pistolet? No dobra. Nie no. Skorpionowi, w sumie Skorpionowi możesz. chłopaki. No. Skorpion. W tych okularach chyba nie wyglądałem. Nie, bo się zniszczą się. No, zachowaj na specjalnie. Wow. Jest przekonany, że zrobił deal życia, nie? Że ogólnie za jakiś kijowy karabin, który w ogóle nawet nie wiadomo jak go użyć, bo on ma jakiś... Dziwny jest jakiś, nie? Widzisz, że... Albo możesz sobie rzucić, bo ty masz broń energetyczną. Tak? No, jeden. No to widzisz, że ta broń będzie potrzebowała chwili, żeby z nią spędzić, bo jest zacięta. Bo nikt nie wiedział ewidentnie jak się używać, ale bo dlatego chłopak ci ją oddał, bo jak naciska spust to nie działa. No, Więc tak. ci ją oddał, ale jesteś w stanie ją odblokować. O, zepsuta.
Nie, ona działa, tylko czasami zimno, na zimnie Na zimnie? No. Dobra, ja Nie. sprawdzę. Słyszałam, że tak się dzieje. No, także co? Także ja zostawiam. Tak, zostaw sobie. Zostaw okulary, jest Tak, próbuję naprawić. wiesz, ja tak patrzę, tak... Jestem najstarszy ogólnie i tylko ja umiem prowadzić. Ja w ogóle nauczyłem je jechać. Twoje uczyłeś też prowadzić? Tak, no. Biegać Ona- nauczyłeś na początku, te no. osły. No, bo one się nie słuchają nikogo, tylko mnie. W ogóle beze mnie cała ta drużyna leży. Kurde, to jesteś taki, no niezbędny. Gdzieś potwora. Zapisuję w Flipboyu lokację obozu Mikołaja, Dobrze, żebyśmy mogli potem go odnaleźć. możesz to zrobić. To ja rozmawiam z nim. I jak jest w tych wioskach? Tych miasteczkach? Nie wiem, ja z nimi nie rozmawiam zazwyczaj, to Mikołaj gada. Okej, a byłeś? Widziałeś jak to A, widziałem. A, zapomniałbym. Zakłada maskę przeciwgazową na twarz. A ja tak wzięłam ją tę maskę i tak odkryłam, po co to? Zakłada ją sobie tak na czoło i mówi, no Mikołaj nie chciał, żeby ci ludzie wiedzieli. Że dzieci naszą broń strzelają? No, woła na nas skrzaty i mówi, że to dla naszego bezpieczeństwa i ja mu wierzę. Kiedyś mi opowiadała Cindy, że pojechał z kimś na patrol i chcieli mu zabrać dziecko. Chcieli mu zabrać, kto to chyba był? Pędzel z nim był wtedy. Chcieli mu zabrać pędzla i powiedzieli, że go nie puszczą. Mikołaj musiał ich zlać trochę, ale co to dla niego? Kilku bandziorów. I uratował go. Wy się rozumiecie, jak macie to na twarzy? A ty nie rozumiesz? Zakładaj mi. Tak, ty Chyba wymaga, tak, wymaga trochę wprawy. Tak. A powiedz nam, jak się odnoszą ci ludzie, co tam mieszkają do Mikołaja? Tak, bez nas. I widzicie już, A. że pojawia się pierwsza miejscowość. No to... I on wtedy odczepia jakiś dzyngiel i wtedy dzwonki, które były takie złożone, przyczepione do takiej poduszki, się podnoszą i słychać Johnny próbuje naśladować Mikołaja. Ho, 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 ho! Buba siedzi na fotelu Mikołaja A no tak. O! w miejscu, w którym jest Mikołaj i widzicie, że drzwi się otwierają Super, Mikołaj. Najlepszy. i otwierają się drzwi i ze środka z tego obozu ten chłopak się zatrzymuje kawałek od wejścia i ze środka tego obozu wybiegają dzieciaki i krzyczą Mikołaj, Mikołaj, uhu! I te matki mówią, dobrze, no wróćcie, no Mikołaj nie ma czasu, dzisiaj na pewno się śpieszy. Pomachaj. Mamy jakąś czapkę, żeby Bubie założyć? Jest to jakaś czapka? Macie, jest w środku. Buba założy czapkę? Zakładam sobie czapkę. Dobrze, Buba zakłada czapkę Jestem zdezorientowany totalnie. i wszyscy, te dzieciaki tak z daleka patrzą. Tak, pomachaj. Co ten Mikołaj taki dziwny dzisiaj? Zmęczony i wychodzę z tego i idę. Mikołaj dużo pracuje ostatnio i się zmęczony, nawet nie ma siły chodzić. Tak. Idę im tłumaczę. Czas, wiesz, Boże, nie umiem mówić. Na tych saniach jechał, niedobrze mu się zrobiło i zielony się zrobił. Bo niedobrze czasem jesteś... Ci dorośli tak patrzą na Bubę. Oni wiedzą, że to nie jest Mikołaj. Coś im nie pasuje, ale może jakieś zastępstwo. Czasami przyjeżdżały też same dzieciaki. Więc... Majki przysłał nas po paczki. No jasne, no. Wczoraj mieliście być. Jesteśmy dzisiaj. Małe komplikacje. No nic. Gość wychodzi, bierze taki wielki wór. Wrzuciliśmy jeszcze coś ekstra za ostatnią pomoc. Gdyby nie on, to nie wiem co by było. No już tyle brakowało, żeby te chłopy do nas wlazły. Ach, ten Majki. Powiem wam, że z nieba nam spadł ten gość. Wcześniej bandyci to raz w miesiącu. My ani broni, ani nic. Złoto. I tam widzicie, że jakaś kobieta jeszcze wychodzi. To dla Mikołaja. I daje taki upleciony z konopnego sznurka szalik. Pofarbowany niezdarnie na czerwony kolor. Jak go bierzesz w ręce, to jest taki niemiły w dotyku, nie? Ale ona z taką nadzieją mówi, 2 miesiące go robiłam. Specjalnie dla Mikołaja. No myślałam, że mu dam dzisiaj, no ale zawieźcie mu. Mam nadzieję, że... Jak masz na imię? Lucy, Amber, znaczy Annabel. Jessie. Jessie. Okej, Jessie. To będzie od Jessie.
Bęben maszyny losującej imiona. jest pusty. Rozpoczynamy losowanie. Myślisz, że mam jeszcze długo machać? Okej. Dobrze. Wracamy z tymi prezentami, tak mówię. Wrzucacie to do środka, wszyscy tam ludzie wam machają i te matki tam łapią te dzieciaki. Chodź tu, zostaw Mikołaja. Ale cukierków nam jeszcze nie dał. Ostatnio wam dał tyle cukierków, że was wszystkich brzuchy bolały. Nie, wystarczy. Już macie zapas, wystarczy. No i chowają się do środka. Łatwa robota. Podjeżdżacie, oczywiście chwilę to trwa, około 2 godziny, takim szybkim tempem, podjeżdżacie pod następną bramę. Tutaj, kiedy podjeżdżacie, widzicie, że ta brama jest zamknięta, widzicie 2 strażników na górze, oni mają zwykłe pistolety, nie? Ale celują tak do was. I zatrzymują się te sanie i wychodzi... I nie ma żadnego odzewu. Zatrzymują się te sanie. Chłopak, który z wami jedzie, dzwoni jakimś dzwonkiem. Nikt nie wychodzi. Bo Nikt nie wychodzi. I są tam tak strażnicy, czy ktoś Tak. tam? I tak. Oni tak kiwnęli komuś, uchyliły się drzwi bardzo delikatnie, tak? Mhm. Wychodzi jakaś kobieta, trzyma dużo mniejszą paczkę Mhm. i taki, no tej wielkości worek i tak. Mhm. Jest taka bardzo przerażona i wybiega jakiś dzieciak i mu krzyczy: mamo, mamo! I jak tylko was zobaczył, stanął taki przerażony i schował się do środka. Haracz. No dobra, Macham no. ręką. Dobra, jedźmy. Zrobiliśmy swoje, zostało nam ja trzecie. tutaj chciałem tylko porozmawiać, tak? O, nie mogę rozmawiać. Mam Pranie masz. pranie mam. Nie przepadamy za Majki, mieliśmy z nim trochę tarczkę i tak chciałbym się zgłębić. O co chodzi z nim? Jakby jedni go uwielbiają, inni go mniej uwielbiają. Za co go nie lubić? Przecież Widać, że No kłamie. właśnie, za co można było go nie lubić? Przecież on i obronił, i pomógł. I napad. Jakby też nie ma za co nie lubić. Ale jak mu przekażemy tą malutką paczuszkę w porównaniu do tej, którą przed chwilą dostaliśmy wielką, wypęchaną, to będzie zadowolony i nic z tego nie będzie konsekwencji? Nie przyjedzie tutaj czasem z bandą elfów No. z ciężką bronią, wyrzutnią Niech rakiet? pan nie mówi. On sięga do kieszeni, wyciąga 3 kapsle. Proszę nie mówić. Ja jestem nieprzekupny. Proszę. Słuchaj. Nie wyglądasz na takiego! Okej. Przejrzałam, bardzo szybko. Sięga do kieszeni, wyciąga jeszcze 4 kapsle. Ale to Ja tak nie powie... Poczekaj. Informacja droższa pieniędzy. Powiedz, obiecuję ci, że nic Majki nie usłyszy, co powtórzyłaś, ale powiedz nam szczerze, jaki on jest i co tu się dzieje, bo jesteśmy w tym regionie od jakiegoś czasu i bardzo nie lubię wchodzić we mgle, więc chciałbym poznać prawdę. O co tu kurczę chodzi? Kiedy Zmieszamy wszystko. ona tak patrzy na ciebie, już miała się odezwać, nagle słuchać i ktoś gwiznął i ona tak spojrzała na ciebie, odwróciła się i biegła do środka. No dobrze. I ruszyliście. Jedziemy. Jedziemy... Weź tam do środka, co oni tam nam dali. A one się da otworzyć? Te worki się da otworzyć? Takie zapieczętowane. Są zapieczętowane w taki sposób, że jeżeli je otworzycie, Mhm. to Mikołaj będzie wiedział, że je otwieraliście. O. Jedziemy to pyrka młodego. Skorpion. Zdaj mi to na moment. Zanim... Co tam? Co to? Skorpion? O co chodziło z tym miasteczkiem wiejskim? Czemu oni się tak zachowali dziwnie? Nie wiem, tu Mikołaj zazwyczaj sam jeździ. Sam? No, bo tu do nich jeździ rzadko. Mhm. A byłeś tu kiedyś, ty? Raz kiedyś byłem, ale też to tak samo wyglądało. Okej. I Mikołaj z nimi rozmawiał? Tak, I było miło? tak, dał im cukierki, Mhm. dał im jakąś paczkę, powiedział, że nie ma się co martwić, że wszystko jest dobrze Mhm. i pojechaliśmy. Okej.
A teraz tam, gdzie jedziemy, to było tak jak w pierwszej, czy tak jak w drugiej? No tam to już, zakłada znowu maskę i widzicie już trzecią osadę. 3 razy sztuka. Raz nas powitali, raz nas mniej powitali. To teraz do strzelania. I Macham. A jakie prezenty Mikołaj robi tym wioskom? Weź tak. Odsuń ciągnę. on tak, nie mogę, już dojeżdżamy. Nie no, mów, jeszcze. Nie mogę, dojeżdżamy. Coś produkujecie w tej swojej wiosce? Dobrze, dojeżdżacie i drzwi są zamknięte. To jest brama? To jest taka zasuwana krata, jakby ogrodzenie i ona ma plandekę na sobie, nie? I wychodzi gość, który jest poraniony i mówi: Mikołaju, nie wiem co mam ci powiedzieć, no. 4 mutanty. Super mutanty. Przyjechały wczoraj. Machaj. On dopiero spojrzał na ciebie. Jak cię zobaczył, to wbiegł do środka, zaczął zamykać bramę i ludzie zaczęli wychylać się za bramę i celowali do was z broni. Spokojnie, bez stresu. To jest nowa ekipa Majkiego. Słyszysz, jak on krzyczy za tej bramy, nie? Nie otwieramy! Nie otwieramy, nie będziemy rozmawiać tylko z Mikołajem. Ale Słuchaj. teraz możemy też rozmawiać? Jesteście bezpieczni, nie? No nie wiem! Z tym wielkim mogrem! Macie, On ma imię! macie paczkę dla Mikołaja? Masz imię. Tak, ale damy ją tylko Mikołajowi. Słuchaj, kolego, jestem zmęczony i naprawdę nie mam ochoty iść do tego wozu po tą wyrzutnię rakiet, żeby wam rozwalić tą bramę po to, żeby odebrać to. Naprawdę, cały dzień dzisiaj robimy za Mikołaja i jak on tu będzie musiał przyjechać w Wigilię, naprawdę nie będzie szczęśliwy, więc wyskoczcie z tej paczki i miejmy to już za sobą, próbuj przekonać. No, dobierasz sobie, tak? Tak, ten sukces. Boż ty, kurde, dobrze. Słyszycie jakieś zamieszanie ze środka? Brama się otwiera, wysuwa się, wyleciała taka skrzynka, która na tym mokrym śniegu się trochę posunęła, tak? Zatrzymała się i zamknęli bramę. No, i zajebiście. trzeba było tak od razu. No. Zeszłam po nią. Wierzysz. Taka wojskowa, kwadratowa, z założoną kłódką. No dobra. Powiedzcie Mikołajowi, No, że ma jak najszybciej do nas przyjechać. okej. Jasne. Dara. No i ten chłopak. Co wy produkujecie tam w swojej wiosce? Dzieci? Jakie prezenty robi Mikołaj? Co daje? Nie wiem, jego musisz zapytać. Ja się reniferami zajmuję. Prezenty? Daje? No, O co chowamy? no, w drugiej wiosce powiedzieli, że przywiózł coś, dał im paczkę i pojechał. To musicie z Mikołajem gadać, ale często paczki przywozi. Mówi, że to prezenty są. Okej, dziwne. Była taka tradycja. Hmm. Bo pod tą choinką kładło się prezenty. Okej. I to nie przynosił Mikołaj. Ten, w sensie, Mikołaj, kto to, w sensie jakiś... No, był taki święty Mikołaj. Ja też w sumie nie znam tak dokładnie tej historii, skąd on się wziął. No, to taki po prostu... Bóg czy coś? No, coś takiego, no, taki święty, że roznosił prezenty. Taki święty uśmiechnięty. Taki święty. No dobrze. I Jedziecie. Dlatego mówię, no, dobrą sobie stylówę wybrał. A. Że się podszywa pod niego. Ej, dobra, teraz to ma sens. To ma sens. Jedziecie drogą, tak jak tam. Mhm. Kiedy dojeżdżacie do skrzyżowania, na środku drogi przed wami stoi gość, który idzie sobie tak powoli. Widział was, jak jedziecie z daleka A w którym kierunku? i macha tak. On, którą szedł? W waszą. Aha. No, to trzeba pomachać i jedziemy dalej. No ale jest na drodze. No to co? No młody się zatrzymuje pewnie. Tak, on się zatrzymuje. Młody, jedź. Nie Skorpion, mogę, Skorpion, jedź. nie mogę, no Mikołaj mówi, że zawsze trzeba pomóc. Weź zagadaj o co chodzi. Dobra, zatrzymaj się tak w pewnej odległości, żebyśmy nie wjechali prosto pod ten ich karabin. Znaczy, Jaki karabin? Idziesz? nie podoba mi się tam te samochody, tak samochody stoją, tak? Nie podoba mi się tam te samochody i ogólnie nie podoba mi się to miejsce. Co to tam? A, kawał drogi, nogi bolą. Podwieźcie mnie kawałek, no. Ale w drugą stronę idziesz. My jedziemy tam. Wiecie jak to w tych czasach. No ja idę tam, gdzie nogi poniosą, a nogi mnie bolą, to pojadę. Może. Jakby ja nie mam z tym problemu. Ja też nie. A jak ty masz na imię? Benny. Benny? Benny. Benny.
Beny. A na B? Nie masz Beny przy sobie żadnej broni? Jest to, że mam. Haha. Dobrze. Jakbyś powiedział, że nie, to byś był podejrzany. I głupi. O właśnie. No dobra. Chodź pan. Siadaj obok Buby. Tak. No, siadaj. Buba się tą zaopiekuje. Co? Nie mam miejsca. A, on nie ma miejsca, ty masz No. miejsce, on nie ma miejsca. On Śmiemy się, niego oko. on się ściska, to nie ty się, ten, tylko on musi ściskać. Kiedy robicie miejsce, to on siada jakby na te bagaże wszystkie, nie? I wtedy słyszycie takie ała! I ten gość tak wstaje, patrzy, a tam z tych rzeczy, takich gdzieś tam schowanych za siedzenia, No. wychodzi Tulin i mówi: ach, kurde, znaleźli mnie, no. Ach, chciałam się schować i pojechać z wami, potem mówić, że byłam na przygodzie. Tulin, jestem pod wrażeniem. Czego? Nie wiem, zgubiłem myśl. Ale... Że nam się ukryłaś przez tyle czasu. Mhm. Kurde, no. Dzień dobry, kim pan jest? I mówi do tego gościa: a, wędrowcem. Benny się nazywa. Czy jak duże są te pudełka? No, takie przyzwoite. On mówi, siada: znacie może... Czy poczekaj, bo to jest bardzo ważne. Mhm. Takie, większe, takie. Dziecko się nie zmieści. jeśli- Nie, O kurde! nie, dziecko by się nie zmieściło, jeśli o to pytasz. To wiesz, no byliście w stanie to wziąć No, w rękę, okej. nie? Więc jakby nie. Odrzucają mu dzieci do gangu. Słuchajcie, i on tak, zanim tam się układacie i ten gość się pyta: znacie wy może Mikołaja? Słyszałem, że wóz się zgadza. Nie. A co? Co wiesz o Mikołaju? Nie, no ja... I wtedy Tulin się odzywa: no pewnie, że znamy Mikołaja, jedziemy. Ten gość A tak, od razu jak tylko otwiera buzię, to ja spodziewałam się tego, bo ciągle gada, to dostała takie i tak już... Dobra, mleko się wylało. Wczoraj go walnąłem, 2 strzały w głowę dostał i No i dętka. dętka. Mamy jego samochód. A co? Jakiś problem? I tak trzymam jej takie... Do młodej. rzućmy sobie, czy dzieciaki skumają wasz podstęp. Młody to ma 30 lat prawie. No właśnie, to nie ma co kłamać. Nie takie rzeczy widział. A ja przykryłam jej Tulin i wiesz, i oczko puszczam, że uśmiecham się, że to takie żarty. Dobra. Skorpion dziwny, ale się nie odzywa. Mówi: a ty, dziewczynko? Bo się wyrwała. Pozwól jej pani. Niech pani mi pozwoli powiedzieć. Ja się do niej śmiechnęłam z takim, że on nie widzi tego. Śmiechnęłam, przypuściłam oczko i puszczam. No, no, Mikołaj umarł. A gdzie umarł? Pokazuje na krew Kurwa. w samochodzie, bo pewnie jeszcze jest. Tu, w tym miejscu pokazuje. Nie chciała nam się sprzątać. Mówię tak do niej, że bardzo było ci smutno, nie? Tak, bardzo smutna byłam, no. Ech, Mikołaj, ach. O, ach. Wzięłam ją teraz tak, żeby już przestała gadać. No. Tak ją wzięłam już też. Beny, a powiedzmy, co cię tak interesuje, Mikołaj? Przygodne spotkanie, szukasz Mikołaja. No, Mikołaja szuka? A, bo No bo co? nagroda jest za niego. Kurde. Ale jaka nagroda? Kto wystawił nagrodę? Po co mam wam to mówić, skoro nie żyje? A no bo No może jeszcze byśmy wilki nie- skasowali nagrodę. No Może tak. wilki jeszcze nie rozgryzły ciała, może coś z niego zostało. może, jeżeli w związku z tym, że my Wiecie co? Mikołaj. Zapomnijcie. Wiecie co? Ja w sumie w ogóle jadę w inną stronę, idę A wiesz niż wy. co? Wiecie co? A teraz to już idziesz z nami. Nie, wiecie I co? ja tak... Nie. Wiecie co? Ja tutaj w ogóle... To co kazali, to go złapałem. Nie, wiecie co? Już mnie... O! Ha! Noga! Ale on już ma aktualnie Tak. kubek, który trzyma go Trzyma. przy karku. Nie, za rękę. A, za rękę. A nie, no... Puśćcie mnie, no. Ja pójdę. No jak zaczniesz mówić prawdę, to może ci puścimy. Jak to mówić? Mleko się wylało. Tak? Mhm. W takim razie... Gwizno i... Nic się nie wydarzyło. I on tak... Tak?
takim razie... Znaczy drugi raz już nie zagwizdał, bo w pokoju kojarzyłam, że to jest ten. Złapałam go za rękę. Złapałeś go za rękę. Znak! Znak sygnał. Zabiłem mi kopaja. Chciałbym zabiję ciebie. I czekaj, jesteśmy tutaj i mówię do młodego. Młody. I zawijaj, nie? Żeby tutaj... Młody chciał ruszyć, ale w tym momencie za skały wyszły... Drapy. Tak. To. No tam te wyleźli. Daj mi jednego to. I wyglądało to tak, że ten jeden pchnął, wyleciał. Jeszcze nie, no był znak. No jak był znak? Przecież miał gwiznąć. I ten gość, gwizdałem! Tam, wiesz, oczywiście schował się. Nie wiesz, że to zrobiłeś. Strzelasz do niego? Oczywiście, że tak. No dobra. No co, No co, no? Dobrze, Dokładnie. Strzelaj no, kurde. Jestem z nim point blank. Mam nadzieję, że go zaskoczyłem. Wydam sobie jeden, żeby nie spudłować czasem. Okej, ja w tym momencie chcę zrobić dwie rzeczy. Chcę tą młodą jakby tam, wiesz, głową i tak wcisnąć. 4 sukcesy. Poczekaj, najpierw jego 4 sukcesy. Na trafienie. Kurde. Łoż ty, kurde. Ale ten chłop nie jest mutantem. Nie, to jest zwykły chłop. Zwykły chłop. 8 damage. To? W głowę. Johnny strzela tylko w głowę. No cóż. No cóż. Nie, strzeliłeś mu... On coś chciał powiedzieć, wyrwał się z ręki, która go trzymała chyba twojej, tak? Wyrwał się i chciał coś krzyknąć, ale ty w tym momencie strzeliłeś mu tak, że przestrzeliłeś mu, kiedy otwierał usta, policzki. I twój pocisk przeleciał przez policzki i opryskał całą głowę krwią dziewczynki, która siedziała tuż za nim. Ona zrobiła takie... Wow. Ale ten gość złapał się za twarz On żyje nadal? i żyje. Gonfu. Strzel drugi raz. 8 damage'a znowu. Nie możesz sobie dobierać, jak przeżył. Albo robisz to od razu. Mogę po strzale, mogę z drugi raz strzelić się, no więc przeżył. Dobrze. Wydaje drugi raz i Dobrze. dostaje drugi raz 8. Niech ci będzie. Ja chcę młodą wcisnąć tam, gdzie wcześniej byłem. Nie zdążysz. On tak szybko zareagował, że... Nie, że nie widzi tego, tylko że będzie jakaś jadka i chcę po prostu, żeby nam Dobrze. wracać do... Strzeliłeś jeszcze raz. Dziewczynka została jeszcze raz opryskana. Patrzę na ciebie. Grubo. Nie! To była pomyłka! Pomyłka! Nie było sygnału! Wracajcie! Próbuję naśladować jego głos i go przekonać. Ojej, no dobra, możesz to zrobić, ale to będzie wymagało od ciebie 4 sukcesy. O jest. No. 3, 4, 5 sukcesów. No dobrze. Jeden mówi, pyrknął go tak w łeb. Mówiłem ci, że nie było sygnału. No jak? Przecież słyszałem. To gdzie jest szef? No w środku. I tak patrzy. Pomyłka, wracajcie, zaraz! Wziąłem jego ręki, tak macham Zaraz będzie sygnał. No jest w środku, widzę go przecież. O! Widzicie szefa? Tak, w środku jest. I co? Dał sygnał? Nie dał. Ha! No i stoją. Uwolnijcie tego z tyłu! O, no właśnie. Ej, uwolnić tego Mikołaja. Ale on nie jest... On chce tu być. Mikołaj, idziesz z nami. Nie jest. Nie. Chcesz? Nie? Chcesz? Nie wiem. Chcesz iść z nimi? Czy zostać za nami? Zrobić, czy chcesz zostać? Nie wiem. Chodź z nami, mamy wszystko, mamy... Tak, mamy broń, pały wielkie. Chodź i coś pokażę, no. Zobaczę. Ty, jaki fajny, ten Mikołaj w ogóle wygląda jak ty. Nie, on wygląda jak ty. Nie, on wygląda jak tamten. On wygląda jak Czy oni wy. są przekonani, że to nie jest Mikołaj? Nie, że to jest Mikołaj. Ale inaczej. I oni chcą... Nie wiem. Się przyłączył. Nie pasuje mi to. Nie, że chcą dla niego nagrodę, bo mi wiedzieli, że... Nie, oni są pewnie za głupi. Ten miał wszystko ogarnięte. Dobra. Szefie, mamy Mikołaja. Szefie. Macham tą jego ręką. Dobra! Nie, robię tak, Okej. takie... Dobra, zawijamy stąd. A, bo ty wyszedłeś. To czekajcie. Dobra. Na pewno zaraz przyjdą posiłki.
Ale ja już zawiozę... jadłem posiłek dzisiaj, już nie chcę jeść Ja posiłku. zawiozę Mikołaja po nagrodę i wrócę z nią. Poczekajcie tu. Nie, żadnych posiłków ja już więcej nie zjem. Chodź, idziemy. Chodź, pokażemy ci posiłki nasze. Idziesz z nimi? No. Dobrze. Supermutantów dawno nie widziałem. Ej, pomóżcie mi stąd zejść! Ten krzyczy ten jeden. Złaź stamtąd! Pomóżcie mi zejść! Ej, złaź stamtąd! No i on tak patrzy. Dobra, no i próbował się zgramolić. Słyszycie tylko takie głuche. Schodzi i wychodzi. Szefie, chodź. No i ten mutant idzie z Bubą za kamień. Drugi mówi, ej, idę z wami. Idzie z nim. Trzeci mutant, szefie, chodź. Chwila, bo tutaj poznałem kogoś i chciałbym porozmawiać chwilę. Zaraz do was dołączę. No, znowu coś kryjesz. Zawsze. No tak. Machnęłam tą ręką w takim że Luz. takie idźcie tak. No dobra. To widzimy się w bazie. Czekaj, ja mu rzucę, czy on to kupił w ogóle, bo to jest Ja jestem tak przyczenujący, że... Widzimy się w bazie. No i odchodzi. No dobra. Straciliśmy Google. Tak, to był słaby. W zasadzie zastanawiam się, Skorpion, dojedziesz sam? My byśmy tu zostali od... Tulin tak wychodzi, odciera twarz. Ej, a powiecie Mikołajowi, że to ja go zabiłam? Spoko, ale... A co? Czemu? No bo chcę być też Wrócimy, mam zapisaną bazę w tym. jak wszyscy. Wiesz, ile nam to zajmie i nie mamy zapasów teraz takiej na drogę. Mieliśmy dostać od niego też. No mamy na tyle, żeby dojechać do niego, to znaczy dojść do niego, to mamy. A nie chciałbym, żeby tutaj... A, nie wiem co. Co robi Buba? Bo oni stoją w miejscu i zaczynają ze sobą dyskutować. No słucham tak z zainteresowaniem. Oni tak idą koło ciebie i coś tam Ja nie gadają jestem między sobą i nagle jeden... Jestem impulsywny. Po Jaka prostu jest pójdę i twoja kropnę super. ulubiona liczba? Mutant. Ja lubię na przykład 7. Super, moja ulubiona 7. Chociaż czasami 5 też lubię bardziej. A jaka jest twoja ulubiona liczba? 7. Haha, chłopaki! Też 7. O, moja też 7. Kocham 7. Teraz jest nasz 7, to już w ogóle. O, świetnie. A co najbardziej lubisz? To był koniec pytania. Jeść. O, chłopaki, on też lubi jeść. O, super. No i oni cię w ogóle prowadzą. Turuk. Tak. Bo powiedzieli, że jakieś jedzenie będzie i w ogóle Tak. tego, no to... Jak daleko jesteśmy od bazy Mikołaja? 2 godziny drogi. Może Tym. Tak. Tym. Czyli na pieszo pewnie razy 3. Więcej. 4. W śniegu, nie? A, w sumie Tulinto to nic mi nie powie, ale Mów, przoduj. nie do ciebie. I tak młody. Biorę mu tak, tak delikatnie mu to odsyłam, żeby słyszała, co mówi. O co tu chodzi? Nie wiem, wiesz co tu się dzieje? To znaczy... Wiem. Wiadomo, że wiem. Ja To wiem. nie ci super mutanci, co nam w drugiej osadzie mówili oni? Pewnie tak. Okej, może tak być. Ich liczba by się zgadzała. Oj, coś Tam powiedzieli mówili? 4, Tak. też 4. Mówił coś? Nie. Nie wiem. Wszyscy wszystko wiesz. Ale nie mogę wam powiedzieć. A, No. tak co? Nie chce mi się walczyć z tymi super mutantami. No, my też Trochę nie to chcemy ryzykowne. bawić, ale Buby nie zostawimy. No nie. Ruszać? No nie możemy zostać w ogóle. Co tu robicie? No. Dobre miejsce. Dużo jeść. Dużo broń. Czasem jakieś coś się zje. Dużo jeść. Dzisiaj rano. Albo wczoraj. Albo to było tydzień temu. Albo wczoraj. Byliśmy tu niedaleko. Tam wbiegliśmy do wioski. Pach, 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 chłop, chłop, chłop. Pych, 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 broń. Gruby. 4 jednym machnięciem. Tak, pu! Wszyscy tam zaczęli się. No, ale polecieli. No, połapaliśmy, wybiegliśmy i... No, tak. Zabawa tak. A ten taki mały? No, szefa. Boss. No, szef z wami poszedł. Nie wiem, nagroda? Jaka nagroda? Nagroda. Dobre chłopaki. Nagroda. Git. Good. Git.
Daleko będziemy iść? 7. No idziecie kawałek, mija 10 minut i dochodzicie do takiego, jest jakby skała. Wygląda mniej więcej tak, nie? Taki nawis. No i tutaj pali się ognisko. Już takie dogasające, mocno widać, że dawno tam nikt nie podkładał. Obok tego ogniska jest jeden namiot, 3 posłania i przykute łańcuchami 2 ogary do jakiegoś drzewa, nie? I one jak zobaczyły te mutanty, to one zaczęły od razu się tak mega cieszyć, nie? I to są wielkie zakrwawione pyski, takie jak wyglądają jak zmutowane pitbulle, nie? O, Jesus. Takie mega kupy mięcha, ale tak się cieszą, tak radośnie i ten jeden z tych mutantów wyciąga rękę człowieka z kieszeni i rzuca tym psom. I on tak złapał to w powietrzu i ten drugi patrzy na niego, że on coś dostał, patrzy na tego i zaczyna szczekać. I ten wyciąga stopę i rzuca temu drugiemu. Teraz... Chyba ma jednak wyrafinowane gusta kulinarne. Ludzi raczej nie je. Dobra, mam pomysł. No. Idziemy za nimi do tego, podkradniemy się za nimi do tego obozowiska, albo może w trakcie i zagadam do Bubu, żeby jednak ich zostawił i wrócił tutaj. Okej. Ty chcesz... No bo jeżeli chce zostać, no to musi nam powiedzieć, że chce zostać. No nie sam. Myślę, że wszyscy musimy tam podejść, podkraść się. Ale nie zostawimy i tego... Niech tu zostaną, a w razie jakby było niebezpieczne, to pojadą, no. No nie pojadą, bo sam widziałeś, że zostawili nam drogę, też mieliśmy pojechać. A tutaj to nie dość, w tym kierunku musimy jechać? Tak. Nie dość, że są... nie dość, że to są... Że to jest jeden dorosły i dziecko. Wykazuję na młodego. Jeden dorosły i dziecko. No 2. To jeszcze... Skorpion i Tulim dadzą radę. To są też paczki. No. No ja mogę spotkać się sam, ale... Ja mogę zostać jakby i tak sobie strzelam. A, i tak w gadaniu Może nie jest to po- najlepsza. może Może po- My się możemy ja podkraść. zostanę z... A jak ktoś nas zrani, jesteś jedynym naszym medykiem. No to przyczołgacie się do mnie i wam pomogę. Jakoś mnie to nie pociesza. No dobrze, to idziemy. Tak, lepiej strzelacie i lepiej gadacie. Ja nie jestem z tego. Dawaj, Gloom. Skorpion mnie obroni, prawda? No jasne. To na pewno. I mam broni, dawaj. To są moje bronie. Sprzedałem ci, Skorpion, fajny tekst. Ale ile? Lewo. Ile? Nie, za darmo. Żebyś mógł laski podrywać, żebyś popisywał. Lewą zabiłem wczoraj gościa, a prawej to sam się boję. Dobre. Skradniemy się za mową. Ślady raczej powinny być w miarę widoczne, zresztą ty chyba potrafisz. Ja mam dosyć dobrze, no. No dobra, no ja teraz spróbuję. Mam rzucać w składanie, tak? Składam? No. Składamy się z komplikacją, ale mamy jeszcze szczęście. No ile ty masz tego szczęścia w ogóle? Nie wydałem, bo wcześniej przerzucałem za Smooth Talker. W ogóle cheater. 20. Jezus, 2. Pięknie. No dobrze, no Ale ale mam jeden sukces. komplikacje. Jak wie? Przerzucona się? Tak, że w sensie pod rząd. A, no. Ktoś jeszcze mu pomaga w skradaniu się? Tak, pomagam w skradaniu. John jest trochę znaczy nie zorientowany, tylko przestraszony, że idzie się skrada do 3 supermutantów, więc... A prawej to sam się boję. Ale przed chwilą mówisz, że jest skrupny. Przerzucę. John dużo gada, co nie? Dużo gada, różnych... Przerzucę. Jedynkę rzucę. Jedynkę. Pięknie. To 3 sukcesy mamy, ale... I komplikacje. Mam się ten... Ale słuchajcie, skradacie się jak lisy śnieżne. Jesteście po prostu tak cicho, że prawdopodobnie to jest wasze najlepsze skradańsko w życiu, nie? Gdyby nie jeden mały szczegół. Kiedy skradacie się, widzicie już te mutanty, nagle słyszycie w takiej ciszy: i co, są tam? Odwracacie się, a za wami stoi Tulin. No żeż, Tulin, dlaczego za nami poszłaś? Bo wyrzuciłeś 20. Tuli, idź do samochodu. To jest logiczne wytłumaczenie. Idź do samochodu. Nie, wy sobie nie poradzicie. Widzieliście, jak załatwiłam tamtego gościa w aucie? Tulin. Co? Ściemniasz to ja, a nie mnie. Dobra, ćwiczę na razie. Dobrze. Dobra, ratujemy Bubę. Jak daleko jest? Głowa. A jak oni już, ja ich nie widzę już, nie? Wy się dobrze skradaliście, więc oni was nie zauważyli.
Te psy tam... Nie, mnie nie ma z nimi. Ja A. zostałam w aucie, Okej. dlatego się zastanawiam, jak ona spieprzyła. No jest tak samo, jak wskoczyła do auta, że nikt nie zauważył. Pewnie Skorpion ci spajerował. Tak, dokładnie. Więc nie zauważyłaś, Tak. nie zauważyłaś, kiedy ona tam wyszła zza tych rzeczy i pobiegła śladami, które są na śniegu za nim. No i stoicie przed tą jamą. Te mutanty mówią, poczekaj. Po. I daje ci granat do ręki. To jest wojskowy granat odłamkowy. Bombka. No nie, ale możemy kupić. Bombka dla Mikołaja. Nie? Dla ciebie. Dzięki. Prezent. To ja sięgam do jakiegoś, do torby i szukam jakiegoś mięsnego żarcia, czy coś tam, żeby mu dać, jakiś szaszłyk, czy coś tam, co tam mamy. Chłopaki! A każdy... No i wrzucił ją na jednego hapsa w twarz. Nie żartuję. Tak. Ja schowałem do tego, do którejś z kieszeni. Tak. Rozumiem, że miałem styczność z granatem. Wiem, co to jest granat? Któregoś razu pamiętasz, że ci prawie wybuchła klapa samochodu, kiedy nieuważnie ją otworzyliście. Tak, masz rację. Tak. Znaczy ja byłem też wychowywany, nas szkolono do zabijania. Wiesz, co to jest, spokojnie, tak. Wiesz, jak go użyć, wiesz, co to jest. No i co chcecie zrobić? No, chcieliśmy się podkraść. Tak, żeby móc obserwować to obozowisko, zakładam, że nam się udało i chciałbym wyczuć moment, kiedy Buba będzie przez chwilę sam i podkraść się i z nim zagadać, nie? Ale... No oni na razie są zaaferowani tym, że mają u siebie Mikołaja mutanta, super mutanta i chcą mu dawać prezenty, wiesz, są trochę jak takie dzieciaki, które wydarzyło się coś super, czego się nie spodziewały i... Wasze? Pokazuję na psy. No, idą i... Jak się nazywają? Jak się nazywają? Czyli widzimy, że te Piesy? psy pożerają ludzkie szczątki, że tak powiem. Jest dużo krwi dookoła. No ale to, znaczy stopę to rozumiem, że puknę, ale całą rękę to tak szybko nie Po zjedzą. prostu one mają takie wielkie paszcze, że po prostu zmieliły te kości, ale no... Nie, bo chodziło mi o to, czy... Znajdziecie jakiś palec gdzieś leży z boku. Czyli mamy świadomość, że to były Tak, ludzkie. macie świadomość, że to kiedyś byli ludzie. No dobrze, to rzućcie sobie na skradanie, jak chcecie się podkraść jeszcze bliżej. Tulin pomaga? Chcesz, żeby rzuciła kością? Nie, po prostu się Ona idzie za wami, dobrze. Wulin to powinna mieć automatyczny sukces. Prawda, ona jest taka Ona jest bardzo zwinna. mniej sprytna. 2 sukcesy. Trzeba było 2 sukcesów, Okay. więc się podkradliście bliżej. Ale już dalej nie pójdziecie ze względu na to, że będziecie po prostu na otwartym terenie. Kończą się drzewa, kończą się większe kamienie, kończą się zaspy. Już nie ma jak dalej podkradać. To jest... Trzeba było jakąś dywersję zrobić. Zostało wam z 30 metrów, nie? Do ich obozu. To jest takie miejsce, gdzie już dalej nie pójdziecie. Bez zauważenia. Mam pomysł. No, Będę udawał szefa i im coś rozkażę. okej. Żeby poszli na polowanie. Mhm. Dobra. To nie jest głupi pomysł, dobrze. A ty masz jakiś talent do udawania głosów? Nie, ale mam smooth talker. Zakładam, że oni nie są aż tacy ogarnięci, żeby rozróżnić aż tak dobrze. Będę po prostu się starał. Nie? Chcesz, żeby psy polatały? Porzucamy im patyk. Słuchajcie, zostawcie te psy, idźcie w trójkę zapolować, nowego zostawcie, ja muszę z nim pogadać. Hej! Kto to? Szef! Kto to? Szef! Kto to? Oczywiście, że Kto szef. to? Kto to? Kto to? Każdy tam się odzywa. Kto to? Cieo, szef! Idźcie na polowanie. Przecież mamy dużo posiłki. Nie dyskutujcie, mam plan. Idźcie na polowanie. No próbuję. A szef gdzie? Tu! Gdzie? Idę! I rusza w stronę... Tutaj. Wiecie, co było słabe, jakbyśmy umarli? A, tylko prequel. 1. Chcesz umrzeć? Nie. 4 sukcesy bez komplikacji. Kiedy miał iść już ruszyć, żeby spuścić psy, żeby porzucali sobie patyk, ty się odezwałeś. I on stoi i mówi: ale polowanie? A chłopaki? Polowanie? No dobra. O, bubo. O. Nowego zostawcie, Polowanie. chcę z nim pogadać. Zaraz do was dołączy. Okej. Puść psy. Niech polatają. Nie puszczaj. A, to. No wy, chodź tu na chwilę. Coś ci powiem.
Oni odchodzą? Oni odchodzą? Szczerze mówiąc, a rzuć sobie na Inta. To mam sukces. Masz sukces? No to coś ci brzmi trochę jak Johnny, ale nic ci to logicznie nie ma sensu, bo Johnny Szefa przecież nie jest słyszałem. szefem. Ale szefa ich słyszałem przede wszystkim. No tak. Inny głos, nie? Nie, znaczy dla ciebie ty nie jesteś taki subtelny, żeby wyrzucić tę różnicę, ale znasz głos Johnnego bardzo dobrze. I bardziej ten głos brzmi dla ciebie jak Johnny, niż jak ten szef, ale totalnie ci to nie gra, bo przecież Johnny nie jest szefem mutantów, więc nie ma to sensu. Dlatego stoję taki skonfundowany, nie wiedząc co zrobić. A tam ci odchodzą? No tak odwracając się cały czas. Idziesz? Do mnie? Tak. Zaraz pójdzie! Puśćcie psy! Chciałbym tylko tak się wychylić, żeby oni nie widzieli, ale żeby on mnie widział. No. Jest to możliwe? Jak zdasz test? Skradanie. Dawaj. O Jezus! No, się cieszysz, ale mam jeszcze jedno szczęście. Nie masz. Nie masz. Rzucę 20 znowu, nie. Jest 2 sukcesy. Wychyliłeś. Ale nuda. Wychyla się Johnny i do ciebie macha. Dawaj. Znak. Ale Chodź tu! Szybko! To ja, Tulin! Oj. no to idę w tamtym kierunku. Taki dziwny. Mutanty na chwilę przystanęły. Idźcie! Work. Praca. Praca. No i ruszyły. Gdzie my tu mamy polować? Słyszycie jak ze sobą gadają? Przecież tu nic nie ma. Wszystko wczoraj zjedliśmy. Nie wiem, szefkarze, to chodź. Chodź, bo znowu będzie jak wczoraj. Co? Już odeszli, już coraz ciszej. Buba, słuchaj. To nie jest dobre towarzystwo dla ciebie. Chcielibyśmy, żebyś z nami wrócił. Mówię serio, lubię cię. Oni chyba... Cześć Tulin. Co? Cześć Tulin. Cześć! Ale super. Wszystko jest dobrze ze szczurkami? O. Kurde, bo mój patrz wyciąga i ten szczurek taki... Złapał wreszcie powietrze. Żadne szczurze nie zostały zranione w tym odcinku. Zimno. No, dlatego wiem, że mu zimno, dlatego go trzymam Sięgnąłem. głęboko. Sięgnąłem, tego wyjąłem, mówię, załóż mu czapkę. Ten Taką do Mikołajową. nie? zakładam mu czapkę i ten szczur tak... Byłem zainteresowany, jestem pod wrażeniem. Tuli, masz talent w rękach. Dziękuję. Uczy przeklinać szczury. Ty, Ruby. Ruby czeka w samochodzie. Oni polowali na ludzi chyba. No, nie są dobrzy. No tak. W tym momencie, ponieważ rzuciłeś komplikacje, ogary zerwały się ze smyczy. W mordę. A gdzie popędziły? I W teraz waszą takie... stronę. Mają Tu- broń. Tulin wyszła, zrobiła krok przed was, mówi: ja się znam na zwierzątkach. Siad! Ale one biegną. Co robicie? No cóż, Wyciągam samoróbkę. walę do ogarów. To młodo weźmie. No zaraz ją wezmę, że tak powiem, usunę. No, najpierw trzeba... Jest teraz tak, są 2 ogary, w połowie drogi między nimi a wami jest Buba. Dalej jesteście wy we dwóch i przed wami Tulin. Zakładam, że nie przejdą buby może, ale no strzelam do ogarów. Znaczy do pierwszego. Okej. Wow. 20 można wyrzucić. To zacięła ci się broń. Ignoruję pierwszą komplikację, bo moja broń jest niezawodna. O ty gnoju. No, przykro mi. O, ty gnoju. Ale jeden sukces mam. Jeszcze cię dojadę, zobacz. Ja nie pocznie. Dobrze, trafiłeś go. No, No i zadaj obrażenia. wrażenie. Okej. Pierwszy ogar dostał od ciebie. Mhm. Twój pocisk wbił mu się w mięsień jakiś taki. W sumie ich głowy kończą się, jakby nie mają szyi, nie? Ich głowy zamieniają się po prostu w barki. I dostał taki... Bryzgnęła lekko krew. Widzisz taki czerwony ślad, ale on biegnie dalej, nie? Ja się wycofam. A nie, Tulim. Podchodzę parę kroków, łapię Tulim za rękę i się wycofuję z nią tyle, ile mogę. Starając się trzymać za sobą niż przed sobą. Bez problemu robi to. Taki kawałek. Jeszcze się zdąży wykazać, ale może nie teraz. Ja wiem, siad, trzeba powiedzieć siad. Ja się znam na Krzywd zwierzątkach. za mnie, dobrze? Siad! Siadaj! To Też strzelam. Do tego, do którego Johnny strzelał. Jeden ten. standardowe obrażenia. Tak. 2. Tego samego strzelałeś. Tak, tego samego, którego Johnny. Bo zatrzymaj je proszę, bo nas zagryzą!
teraz one, były jedną strefę od was, No. minęły Bubę i leci jeden w Gluma, No. drugi w Johnego. Mhm. Tulin stoi przed tobą czy za tobą? Za mną, no. Chciałem opchnąć, że była za mną. Bardzo dobrze. Jak kto? Dobrze, że to Tulin, bo inne dziecko mogło rzucić na pożarcie. A ja w sumie mam pytanie. Tak? Bo ile czasu nie ma ich? Czy to był moment, czy chwila? Czyli zorientowałam, że młodej nie ma. Czyli tak, ten tam się popisuje i był taki moment ciszy i jest, co się zaczyna? Mogłaś się zorientować, ale Nie zdążyłabym dojść do tego. nie. Tak poza grą ci mogę powiedzieć, żebyś nie zdążyła dojść zanim... Okej. To znaczy inaczej, będziesz szła, biegła, bo jak na przykład usłyszysz huk z wystrzału Johnego, to jesteś w stanie dobiec sprintem w 3 rundy. Więc możesz sobie liczyć. Ruszasz do nich, tak? Rozumiem. Powiedziałam mu Skorpionowi. Muszę sobie zobaczyć, jakie oni mają moce. Jakie mają co? Moce. Nie ogniem, wiesz, A. laser z dupy. Jeden nie trafił, poślizgnął się na śniegu, ale jest z tobą w kontakcie. Robi takie... I flaka. A drugi skoczył na Gluma i trafił. Miał 2 sukcesy i ja sobie za to dobiorę jedną kość do... Daj mi parę kości tylko. Nie dawaj mi. K6. Ile? 3 możesz dostać maksymalnie. Mogą być 3. Dostajesz 4 obrażenia, zmniejszasz o 1. No, a na początku też 3 były, nie? Nie, 4 łącznie. A, Bo 4 ja łącznie. przy kości musiałem rzucić 4. Dobra. I teraz ja sobie wydam 2 punkty akcji, żeby on zaatakował cię jeszcze raz. O. I dostaję 1, 2, 3, 4, 5, 6 obrażeń. Co? Czyli 5. A ile my mamy żyć? Ty łącznie 8 dostajesz. Okej. Dobieram tu jedną kość. I ten drugi też cię zaatakuje. Ja mogę umrzeć. Drugi atak. I mam 2 sukcesy. 4, 1, 19. Więc dostajesz 1, 2. Kurde, 2 obrażenia tylko. Pancerz 2 to nic nie zada, tak? Nikt. No i teraz jest Buba. Bubek. Ej! Podbiegam. Zostaw! Dawaj. Do tego bliższego? Tak? A, Wow. 3 sukcesy. Pięknie. Obrażenia. O to chodzi. Jest 5 obrażeń, ale jeśli miał pancerz, to 2 mu zdjąłem. Dobrze. Dostał potężny cios, zawyczał, bo i nie spodziewał się ciosu od ciebie, szczerze mówiąc, więc spojrzał na ciebie z takim, ale chamsko. Niedobry pies i 2 tury ogłuszenia. On 2 tury ogłuszenia? 4 sukcesy. 4 obrażenia i jeszcze 2 tury ogłuszenia. Dobrze. Wydam 1 na action, albo wydam 2 action pointy na strzał. No, nie tak najgorzej. 3, Jak nie najgorzej, masz żadnego mydła. no wiem. 5, 6, 7, 8, 9. 9 obrażeń. 9 obrażeń? Którego w tego najbliżej ciebie? Tego tak przy mnie. A ty czym strzelasz? Pistoletem. A jaką on ma broń? 10 mm. O, nie mogę walczyć wręcz. Walczy wręcz? On ma ten zwarcie, tak? Tak, ma zwarcie. Skurwy. Zabiłeś go. Możesz opisać jak chcesz, jak go zabiłeś. Uchwycił mnie za rękę, więc ja przerzuciłem pistolet Nice. i mózg Bada. eksplodował. Pies wpadł na ziemię, a Tulin siadł. Widzisz? Nieźle tu. Działa. Tak jest. Tak, teraz... Ja. Tak, teraz ty. Ten pies leży, jest nieprzytomny. Dalej z samoróbki do niego ładuję. Ale ona ma zwarcie, taką cechę? Tak. Kurde. Ja trafiłem nic. Dobrze. Teraz ten pies jest ogłuszony, więc Buba, albo... Możesz po prostu opisać, jak go zabiłeś. Co mu robisz? Zabić. Chciałem, żeby znaczy, żeby... Czy on śpi teraz 4 rundy, więc właściwie nie musicie już dalej walczyć. No. To ja stawiam. Zostawiasz go. Dobrze. On został na 1 życiu. I jest nieprzytomny. Ale wracając do narracji. Kiedy strzeliłeś ten drugi raz, zobaczyłeś za drzewami 3 mutanty. Ej! Chodź! Biegną w waszą stronę. Musimy spieprzać. Będą szybsi? Nie, no daleko są, bardzo daleko od nas są, czy nie? 1, 2 strefy. Zdążył Są jakby w samochód? dalekim zasięgu. No biegniecie w podobnym tempie. No to uciekamy. To samochodu. Znaczy, nie wiem, czy jest... No to nie jest tak daleko aż w biegu. Jak my się długo podkradaliśmy, dlatego to trwało. Dobra, to biegniemy do samochodu. Kiedy biegniecie w tamtą stronę, ty też biegniesz? No jeśli On- zaczęli on- biec, to się połączy. Jeden z tych mutantów krzyczy: łap ich! Do ciebie. Nie no.
biegnę za nimi, no mogliby krzyknąć. Nowy dobry goni! Biegniecie, po drodze biegniecie, nagle widzicie jak Ruby biegnie do was, nagle ona staje, wy tak wcium, znowu w drugą z mutanty. No! Ups! No, jak z tego mema ta dziewczynka, no. Tuli mi nadąży za nami? No, Ja ją ciągnę za ona za wami nadążyła, Barana. ale Buba, kiedy zobaczył, że ona biegnie za wami, ty pobiegłeś pierwszy w ogóle chyba, ale Buba ją złapał za rękę, wrzucił ją na banana. Ale Tulin mnie nie zostawił. Nie, oczywiście patrzyłeś, czy ona biegnie i biegłeś z nią, ale jak widziałeś, że Buba jedną już biegnie za tobą, to kiwnąłeś mu ręką, on ci jakby, zrozumieliście się oczami, że on ją złapie, ty ruszyłeś do przodu, on ją złapał, wsadził, biegniecie. Jesteśmy coraz bliżej, to ja krzyczę do Skorpion, odpal renifer! A Skorpion, no pewnie. I nagle wszystkie te zaczęły się niecierpliwić. On oczywiście je popędza, jednocześnie ściągając wodze, więc one już są takie, że już ruszają powoli, nie? No i czekają tylko na was. Mutanty są, jednak mają długie nogi, są wytrzymałe, są jedną strefę od was. Kiedy wy dobiegacie do... Okej. My wskakujemy Ognia. praktycznie. Ognia. Ale wskakujemy i ognia, tak? No bo zdążymy W sensie, no, wskoczyć szybko. na tego. Tak. Ja nie, że strzelać, tylko Tak, że rura. Że rura. Dobra. Ja jak Nitro skoczymy, złapał. wyrzucam z drugiej strony tego ich szefa Rzuca bardziej niż rura. i krzyczę uważajcie, ich szef ucieka, bo mu jeszcze pomogą. Nie musisz rzucać. Wyrzuciłeś to ciało, ono tam... turlało się po ziemi, takie gdzieś tam leży, on tak oczywiście... Hej, zgubili szefa, idioci! Dobra, szefie! Ho! Szefie? Szefie! I tylko widzicie, jak te mutanty tak stoją i tak go... Szefie! 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 Teraz ja jestem szefem! Nie, teraz ja jestem szefem! I tam... I zostawiliście kłócące się mutanty, próbujące odsucić jednocześnie szefa, kłócące się między sobą, próbujące zrozumieć sytuację i odjechaliście. Dojeżdżacie do bram bazy Mikołaja. Kiedy otwierają się drzwi, waszym oczom ukazuje się długi stół i na tym stole jest mnóstwo jedzonka. Dzieci ubierają ten stół, kładą potrawy. On jest zrobiony jakby na środku przy choince. Te potrawy parują, są pozakrywane jakimiś tam w garnkach. Dzieci niektóre już siedzą, inne są przez panią Thompson, przez Cindy, sadzane na siedzonkach. Oczywiście są to niesforne dzieciaki, więc próbują się kręcić, są strofowane. Tego nie ruszaj, to na Wigilię. Zostaw. I tam te dzieci tak podjadają, śmieją się. Piękna atmosfera. Nawet leci muzyczka z jakiegoś magnetofonu. Frank Sinatra. A? Buba lubi. Buba. No, bo takie, w ogóle taka ćma tam Leci Frank Sinatra i jego... puszczają z kaset? Możesz o to zapytać. No nie chcę podejść do tego urządzenia, no poznam. To jest gramofon. Jest to płyta winylowa. Robię scenkę. Dobrze. Dobrze. Potrzebujesz więcej... Stołów. Siedzicie sobie, widzicie, że wszystkie te dzieci siadają przy tym stole, wszyscy się cieszą i niektóre dzieciaki do was przychodzą i co, macie? Mamy. Mamy. Jej, hurra! I się wszystkie dzieciaki cieszą i jak was zobaczyła pani Thompson, no litość boską, Cindy, sprawdź szybko. Podchodzi, czy... Ja Proszę młodą powiedzcie, tak czy z wystawiam. Ho! Pana krwią. Jest! Nic jej nie mów, Boże. Nie. To nie krew. To nie. Nie wiem, czy to dobrze. Ani nie nasza. Załatwiła Się o to jednak. chodzi, ale... Tak, proszę panią, bo ja sama Tak, nie. załatwiłam ich i tak, wciąż nie wiem, czy to dobrze. Skorpion odwalił 2 ogary, a ona załatwiła herszta supermutantów, także sprawdzą macie dzieci. I ten Skorpion tak schodzi w swoich okularach. Tak. Schodzi z autka. Widzicie, jak Annabel do niego podchodzi. A on, widzisz, jak odchodzi z Annabel, ona taka patrzy na niego, że w sumie naprawdę? To prawda, że pokonałaś mutantę? On, no tak. To się sam się.
Ona tam parsknęła śmiechem. On tak po sumie nie wiedział, czy to dobrze, czy niedobrze, ale ona się uśmiechnęła, pchnęła go i mówi, you. No i tam odeszli, zaczęli ze sobą rozmawiać i on mówi, no i wtedy te mutanty wyskakują, a ja czadu, jedziemy, one tam nas rzucały jakimiś granatami. Założymy. Jedziemy, i te mutanty za nami w ogóle nie odstawiają nas na krok. I odchodzi, opowiadając jakąś tam historię, która prawdopodobnie przy każdym opowieści będzie inna. Coraz lepsza. I podchodzi do was Mikołaj. Fora. Chodźcie. Tylko na was czekaliśmy. Macie? Mamy. Świetnie. Nie zaglądaliśmy. Byliśmy bardzo ciekawi. Bardzo, bardzo dobrze. Bierze te worki. Takie wielkie. Przesypuje wszystko, co było w tych workach tutaj. I tak ma taki wielki worek mikołajowy. Siadajcie. I zaczyna opowiadać długą historię o tym, że on kiedyś też był taką sierotą. I większość dzieci już to zna, więc one już takie, nawet nie słuchają go. Ale to jest jego moment, on też był kiedyś taką sierotą, musiał sobie radzić sam. Że nawet przeprowadzali na nim eksperymenty, ale on uciekł. I z tej historii możecie wyłuskać właśnie kilka ciekawych faktów. Właśnie, że był sierotą, że przeprowadzali na nim jakieś eksperymenty. Być może dlatego jest Kozakiem. jest takim kozakiem. Że jego życie nie było usłane różami i że miał naprawdę bardzo trudno i przez długi czas żył w bandzie, po prostu bandytów napadających na innych, ale stwierdził, że on tak nie chce. Oni kazali mu robić coraz gorsze rzeczy, posuwali się coraz dalej i w pewnym momencie odkrył, że właściwie to nie musi się nikogo słuchać, bo jest największy. Więc... Dokładnie. Więc stwierdził, że dlaczego on ma się słuchać ludzi, którzy chcą krzywdzić innych, którzy chcą go wykorzystać. I pewnej nocy opowiada o tym, że chcieli skrzywdzić sierotę. Zaczęli jej dokuczać, znaleźli ją na ulicy, zaczęli dokuczać i on na to nie pozwolił. Zabił wszystkich bandytów i tą sierotą był młody. I on mówi, to jak dobrze wiecie, że ta historia się kończy, a zarazem w tym miejscu zaczyna, bo tym młodym był młody on. Dobra, weźcie. Skorpion. Skorpion. Tak, to ja. Masz odwrotnie założone okulary. Co? Odwrotnie? Nie, ja wiem, to tak ma być. Jest dobrze. Tak jest bardziej dziarsko. To, ja przecież wiem. Tak, to ja byłem, dajcie. I dalej tam bajeruje Anabel. No i dziewczyna się rumieni, oczywiście, coś tam śmiechi. No i Mikołaj mówi, bardzo wam dziękuję. Otwiera ten worek i wyciąga z niego zabawki. Wyciąga z niego lalkę, podchodzi do jednej dziewczynki, daje lalkę. Innemu chłopcu daje drewniany samochód. Komuś innemu daje takiego ludzika, który schodzi po drabince. Drewnianą zabawkę. Tak. Komuś innemu daje bączka, który jest zrobiony z zębatek i odpala się go ciągnąc za sznurek. Z całej tej torby obdzielił wszystkie dzieci zabawkami. Niektóre nawet dostały większe zabawki albo 2 zabawki. Oprócz tego rozdał im kolorowe czapki i to wszystko. Po czym siadł, mówi, a teraz jedz. I rozpoczęła się kolacja. Co chcecie zrobić? Jesteśmy zaproszeni do dołączenia do kolacji. Tak, są dla was specjalne honorowe miejsca. To dołączymy chyba. Dołączę do tej kolacji. Poczułem bezpiecznie i to jest ten moment, w którym... Chyba jest zawsze głodny. Byłem jest zawsze głodny. Jest zawsze. No dobrze. Zostajemy. Szczerze mówiąc, dostaliście jedne z najlepszych jedzonek, jakie jedliście od was. Jeszcze w Starym Świecie był taki zwyczaj, że się dzieliło chlebem przed kolacją wigilijną. O proszę, może spróbujmy, słuchajcie, co wy na to? Składano sobie wtedy życzenia. Wszystkie dzieci tam i nikt go nie słucha, każde dziecko się bawi. On bierze jakąś kromkę chleba, podchodzi do Johnego i wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Majki. Chyba się myliłem co do ciebie. Chyba nie jestem nieomylny. No, Nie wszystko w życiu jest czarno-białe. Podaje ci pionę, klepie cię, ściska cię tak po miśkowym. Straciłeś aż. sorry, że cię postrzeliłem w głowę. I już prawie nie pamiętam. Podnosi czapkę, a tutaj taka blizna kres, jeszcze pomarańczowa. Goi się jak na psie. Super. Nie tak łatwo zabić. Jeszcze jak ja. Macie 3 super mutanty w okolicy, jakbyś chciał wiedzieć, że tak powiem.
Ale to jutro to bagnamy. On kiwnął na kurtka, kurdek. 3 mutanty. Super. Super. Znalazła się. Mamy teraz. Nie wiedział, że są super. Zanotował. Dobrze, zajmiemy się nimi jutro. Mam nadzieję, że nikomu nie stała się krzywda. Nie. No i nie licząc ich szefa. Także są jakby, można powiedzieć, bez głowy. I taka powinna być kamera pokazująca gościa robię z 2 dziurami w głowie. No. Tak. No, dobrze, no zajmiemy się nimi. Mutanty go posadziły i go dalej budzą. Czapajka na koniec. Mutanty bez kogoś, kto będzie im mówił, co mają robić, nie są aż tak niebezpieczne, jak mutanty z kimś, kto wie, co robi. No dobrze. Cieszę się, że doprowadziliście Tulin całą i zdrową. Ona tam... Zajebiście. Super było! Tam widzicie, że tak rozgląda się, po czym bierze kawałek ze stołu i... Coś tam sobie robi. Podchodzi potem do Ruby. Jednak jesteś dorosłą kobietą. Dzięki. No nie jesteś taki najgorszy, no. Czasem, no. Dziękuję, że zajęłaś się chłopakami i moimi 2 szkrabami. Nie to, żeby to byli moi ulubieńcy, ale są w porządku. A takie... Wiedziałem, że z tobą będą bezpieczni. Podchodzi do Gluma, mówi... Zapomniałem. Słyszałem, że wymieniłeś się za okulary. Nie. W takim razie to nie będzie ci potrzebne i wyciąga ogniwo energetyczne, które jest amunicją do tego. Ale pokaż. Ale po co ci? Nie no, mam. Pamiętaj, że Mikołaj zawsze wie, kiedy mówisz prawdę i zawsze wie, kiedy kłamiesz. Dobrze. Łap, rzucać. No dobrze. Tak. I jeszcze podchodzi do Buby. Który akurat ogląda sobie grała. I chował. Uważaj z tą bombką. Nie wieszaj jej na choince za tą zawieszkę. No właśnie, mam taki mówiąc. Podaję ci piąt, przytula cię. Szczerze mówiąc, nieczęsto się przytulasz do kogoś, kto jest prawie twojego wzrostu. Ja się w ogóle nieczęsto przytulam. Tak. Znaczy, Mało jest chętnych, żeby się przytulić do Tak. supermutanta. Więc... co prawda. Nie taki mutant straszny, jak go malują. No dobrze. W takim razie dziękuję wam za wszystko. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Ja też mam jeszcze pytanie. Proszę bardzo. Gdzie jest reszta naszych pieniędzy? Wyjąć mi go z ust. A sprawdzałeś pod choinką, chłopcze? Nie. To leć! Lecę. Nie no, lecę. Dobrze. Kiedy idziesz pod choinkę, to znajdujesz wasze pieniądze. No, może są imiona, wiesz, na tych. Są imiona. Super. Każdy z was ma prezent od Mikołaja, każdy z was może sobie wpisać prezent od Mikołaja, ale nie otwierajcie na razie. Nie otwieramy. To niespodzianka. Otworzycie, A tam bomba. kiedy się pożegnamy. Haha. Bombka. Tak. Więc każdy z was dostał prezent od Mikołaja oraz była sakiewka, w której było napisane szmal. No i tak. I tyle. Dziękuję wam za wykonanie tej misji. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem, a jeśli nie, to wracajmy jeść. Mam jedno. Tak? W pierwszej osadzie nas powitali z otwartymi ramionami. Tak, do Jersey, oni W są. drugiej było już bardziej skąpo, a w trzeciej wręcz nie chcieli z nami rozmawiać. Jakieś To w drugiej było. Nie. Że nie byli. drugie dali nam małą tak, ale w trzeciej nie chcieli z nami rozmawiać. Bo mutanty, okej. A, właśnie. I To- trzeci powiedzieli, że chcieliby, żebyś szybko do nich przyjechał. Zajmiemy się tym jutro z samego rana, ale dziś jest Wigilia. Dzisiaj będziemy Ale pytanie. się cieszyć. No, a pytanie jest, czemu tak się boją w tej drugiej osadzie? Kiedy pojawia się większy wilk w okolicy, to małe przestają być takie agresywne. Kiedy przyjechałem w to miejsce, to ludzie z tej osady terroryzowali pozostałe 2. Chciałem z nimi zrobić porządek. To by wiele wyjaśniało. Teraz znają tam- swoje miejsce, starają się wrócić na właściwe tory. Możesz mi podać tamtego? Czego? To wracamy na imprezę i... Tak, udaję. Wracacie na imprezę
I teraz, kiedy... Rzuć sobie test na percepcję, zobaczymy, czy odkryjesz... Czy usłyszysz tykanie? Ja na percepcję? Nie, tak, ty. Ja? No to nie wiem, no są, teraz dodam czy też. No dodam. Jest koniec. Mamy 3. Korzystam 2, no. To 2 wykorzystam. Nie, musisz 3, bo pierwszy kosztuje Tak, 1, tak. następny kosztuje Wszystkie 2. weź. A, Wszystkie weź. okej. 5, 2, to 2 sukcesy i komplikacje. Nie mam już czym przerzucać tych komplikacji, także. Dobrze, to jest jak najbardziej w porządku. Kiedy skończyliście rozmowę z Mikołajem, który jakby w czasie tej rozmowy też was wziął trochę na bok, dostrzegłeś kątem oka coś bardzo charakterystycznego, czego nie widziałeś od dawna. Symbol Volteka. O, ale gdzie? Zobaczyłeś tak naprawdę końcówkę tego charakterystycznego symbolu wystającego spod płachty na końcu garażu Mikołaja. Tam, gdzie było zasłonięte i nie Tak. było wejść. W czasie imprezy, kiedy wszyscy będą bardziej rozluźnieni, to staram się zniknąć tak w tłumie, żeby tam podejść i zajrzeć. Jesteś w stanie to zrobić. Kto jak nie ty? Dziwnie, nie? Jak nie damy. Stealth. Ale rzuć sobie na stealtha. 3 sukcesy. Dobrze. Kiedy podchodzisz do tej wielkiej plandeki, to widzisz symbol Volteka i wystający, jakby taki duży symbol wystający spod tej płachty, która jest naprawdę olbrzymia i możesz wykonać akcję. O, chciałbym zajrzeć, co to jest. Sięgnąłeś po to. Nie zrywać, nie? Tylko tak delikatnie zajrzeć, nie? Nie chcę, żeby jak było widać, albo coś się wydarzyło, nie wiadomo co. To jest coś, czego nie widziałeś od bardzo dawna. To są drzwi do krypty. Jest numer? 137. Zamknięty. Rozumiem. No, musiałbyś znaleźć miejsce, w którym się je otwiera. No dobrze. Wrócę na razie, nie będę tutaj kombinował. Wigilia się skończyła, zjedliście wszystko. Następnego dnia Mikołaj mówi: no to co? Nie zatrzymuję was. Bardzo dziękuję. Wieczorem Krypta 137. Eee, Dopisuję sobie notatkę w tym, nie? Wybuchniesz zaraz? Ja Właśnie trykało. mam tylko takie pytanie, pokręciłem się tak po prostu tam, wiesz, widzę się poprzyglądam i tak dalej. Oni nie mają warsztatów na przykład, żeby sobie coś tam porobić na warsztacie. zależy co chcesz zrobić, ale prosty warsztat mają. Kowalski, Kowalski? no. Nie znam. Nie wiem. To może być. To może zakończę, bo już jest mega późno. Poczekaj. To Bo to Ostatnia... możesz dogadać pozostałe. Znaczy inaczej tak. To coś tam będzie, żeby z tego skorzystać. No dobrze. Żegna was. Czy chcecie coś jeszcze zrobić lub zapytać? Tak, czy handluje narkotykami? Zależy, kto Ważną pyta. masz minę. Nie, no ja pytam. W sensie, chcę się dowiedzieć prawdy. Od Mikołaja? Od Mikołaja? Czy to serio mi na mnie powoduje? Przyznaję, cukier jest uzależniającym, ale żeby od razu narkotyk? Okej. Jeśli to wszystko Nie. młody was Mam jedno pytanie. Tak? Czy macie gdzieś, handlujecie w ogóle? Tak. A macie zbroję? W sensie, że taką na ciebie? Jak oni się... Ty musiałbyś mieć pancerz bandycki. Tak. Więc... A co byś chciał z pancerzem? Patrząc na to, że on jest prawie tego samego rozmiaru. Znalazłby To się. nie ma W znaczenia. czasie Wigilii, jak zapytałeś pijanego Mikołaja, to pokazał ci warsztat i leżał tam. Co byś chciał? Ja mam pytanie, bo czy można sobie wydać szczęście, żeby to był ciężki pancerz bandycki? Mikołaj, widząc twój struggling, odczepia sobie nogawicę jedną, mówi: masz, a ciebie będzie dobra. Więc możesz sobie dopisać zwykły pancerz bandycki na dowolną nogę. Nie, musisz chronić dzieci. Okej. Założył. Kiedy wyprowadzał cię z warsztatu, trzasnął drzwiami. Za trzaśniętymi drzwiami otworzyła się szafa, wypadły z niego pancerze bandyckie. Ale wy poszliście. Wigilia się skończyła. Poszliście spać do swojej kwatery. Rano, zgodnie z umową, spakowaliście wszystkie swoje rzeczy, które dostaliście od Mikołaja i na Cadillaca pożegnaliście się ze wszystkimi dziećmi. Wszystkie dzieci chciały się z nami pożegnać. Tak. Anabel podeszła do was i powiedziała: dziękuję i przepraszam was. A nawet. Pamiętam imię. Ale mam do was małą prośbę. Jedźcie do tego gościa i powiedzcie, że umarłam po drodze, żeby mnie nie szukał. Bo się boję, że będzie się mścił na matce albo będzie kazał jej oddać wszystko, co to została.
Jesteś w stanie nam dać coś swojego? Żeby było, że jakby byłaś z nami? Głowę najlepiej. Spojrzała na ciebie taka, nie wiedziała, czy to żart. Wiesz, Żartowałem. żeby, no chociażby na przykład później twojej mamie, czy cokolwiek, był jakiś dowód, coś, co jest takiego No. swoje. Wzięła apaszkę, dostałam ją od matki. Trzymajcie. Dobra, nie martw się, ja Eskimosom zimą lód sprzedawałem, także ogarniemy. No i cofnęła się. Tulin podeszła do was i mówi, super było, wpadajcie zawsze, co roku, częściej wpadajcie. Przyjedźcie do nas za tydzień. Albo kiedy chcecie, przyjeżdżajcie. Co ile macie święta? No, nie wiem, to są moje pierwsze. Raz w roku. Ale mam nadzieję, że jak najczęściej. Podchodzi do Buby Piona. I dam rękawice. Piona. Znalazłam to. Wyciąga kasetę. Słyszałem, jak wczoraj słuchasz muzyki. Masz. Wyjmuję spod tego kolorowy taki krawat. To mój szczęśliwy krawat. Założyłem jej na szyję. Zakładam. Ona w takim razie wyciąga taką... To moja szczęśliwa laleczka. Trzymaj. Zaraz się wszystkim wymienicie. Krawat był twoim cacuszkiem, to teraz ta laleczka jest cacuszkiem. Chcesz jej coś jeszcze dać? No bo też Ona widzi swoje zmieszanie i mówi pa i odbiega. Jak ty tam chodź, grzebiesz coś sobie w kieszeniach. Czukuj. No dobrze. Wszystkie dzieci się z wami Krył przez pożegnały. zapalniczkę? Nie. Żartuję. Nie palę! Bardzo dobrze. I pożegnaliście się. Młody tam. O, Google. Gdzie moje gogle? To co, jesteś gotowy, żeby zrobić dziarę? W sensie, zaraz. A to młody nas odwozi? Mam motywację. Jazda! A czekaj jeszcze, bo się żegnamy z Mikołajem, nie? To Tak, jak to- się żegnam z Mikołajem, to... czekaj, i wyjmuję ten szalik. Ona. To było od Jessie. Taki właśnie chciałem, no myśl... To Jazzy. Tak. Ja wiem, stara kobieta. Ona chyba go 2 lata dzierga. Co roku mi obiecuje, że mi go da. Tak, bardzo się starała. Jakbyście ją widzieli, powiedzcie, że jest super. No, wiadomo. No dobra. Komu w drogę, temu baba z wozu, nie? Widzicie Cindy i pani Thompson. No, także... A pan Thompson tam... zaśmiał się. I ruszacie w drogę. Odwiózł was, gdzie chcieliście. Dzieci wam pomachały. I zamknęły za wami na szynach te drzewa, krzaki. Koniec.